Pomyśl sobie, wiesz co na przykład w domu ma, jakim on ma zajęcia w domu. Akceptujesz to, że na X się wrzuca posty, żeby dawać fajne komentarze, to wyślę prezent? W domu publicznym na przykład, wiesz jakie on może mieć zajęcia? Umycie ogórka. Ale Marianka, on będzie czekał u mnie cały czas, świeży i wypolerowany na ciebie. Kiedy tylko wpadniesz, zostanie ci wręczony. Przyszliśmy se predać trofej Mariannie. Mariana je w Polsku znana ciestu zmianą partneru. Proto se my chcieli zapytać, masz już dość polskich penisów? Nie przyjechałeś tutaj w dobrych intencjach. Takie polecenie jest od Kamila Buddy. Masz z imprezy. On to powiedział? Tak, on to powiedział i czekam na materiał. Tylko jeden z naszych widzów zna dobrze tego ochroniarza, bo ten ochroniarz już nie raz, prawie jak prawdziwy bramkarz. Komuś z główki na przykład. Plotki, liki, niesprawdzone informacje, farmazony, kłamstwa. Tłumacz, love, will kill you. Dobry. To nie chodzi o taki tłumacz, tylko tłumacz. To dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ właśnie jesteśmy Dobre rano, ahoj! Dobre rano, ahoj, for everybody! No my tak po cesku, bo za chwilę jedziemy do Pragi. I zresztą będziemy wam relacjonować, co się tam dzieje. Bije się tam dwóch polskich wybitnych zawodników MMA. Zawodniczka i zawodniczek. No tak, czyli cała reprezentacja pełna, tak, męsko-damskie grono. Będzie Marianna S., nasza ulubienica. Ciekawe, co ona w ogóle zrobi, jak nas zobaczy. Ona pomyśli, to się do mnie przyjdzie, nawet jestem za granicą, a wy mnie nie odpuścicie. Bo ruszyły ploty, że Marianna właśnie się bije, bo musiała zapytać jednej federacji, z której ma kontrakt, czy może. Ja nawet dałem tweeta przecież w tej sprawie. Czy może i się okazuje, że może. I się okazuje, że... A właśnie jak to jest, bo ona ma kontrakt z innym? No ma z Prime'em właśnie, no i kontrakty, ale ja też jak patrzyłem na mój kontrakt, który wygasł z Fame'em, to tam nie było, jest tylko, że w żadnej polskiej federacji nie można, więc za granicami normalnie możesz walczyć bez żadnego problemu. Czyli na k***ści UFC nie wzięło. Mogli wziąć, no ale słuchaj, powoli, nie musiał pytać. ale patrz, zwróć uwagę, powoli rynek się otwiera na polskie nazwiska. Misfit, teraz Clash, zaraz ja słyszałem plotki, że Octagon to największa europejska, no już teraz największa, bo przebili KSW wynikiem sprzedaży pay-per-view, ilością fanów. Słuchasz mi okulary, Łukasz, gdzieś? Robi też właśnie specjalną, będzie, nie że robią specjalną galę, tylko będą swoją Octagon Celebrity Series ma być i tam mają właśnie się bić celebryci, to ma być ogólno podobno na całą Europę. Takie są ploty, nie wiem, nie widziałem jeszcze żadnych informacji potwierdzonych. Ale jakby to miało niby wyglądać, że przyjeżdżają do Polski i oni biorą polskich, żeby się w Polsce bili, tak jakby, czy przywożą z zagranicy do Polski? Nie wiem, no może zrobią wreszcie tak, że właśnie między krajami będą się napierdzielać. W końcu Ferrari będzie międzygalaktyczną gwiazdą. Ale wiesz, to jest fajne, nie wiem, Polska kontra Czechy, nie? No i polscy celebryci kontra czescy. Tu kibicują, wiadomo, tam kibicują ludzie z Czech swoim. U nas, wiesz, tu przynajmniej zawsze będziesz kibicował Polakowi, nie? To jest spoko. Że tu nie będzie. Kibicujesz każdemu, który się bije przeciwko tam. Myślę, że byłoby spoko, bo mogłoby skrzyżować, wiesz, kurde, ja nie wiem, czym się zajmują jacyś celebryci czescy, ale jak zobaczyłbym, nie wiem, że bije się, nie wiem, Amadeusz Ferrari z jakimś samym, to wrzucę, kim on jest w ogóle ten Czech na przykład, nie? I zawsze się oni też pewnie sobie wrzucą i zawsze może to podbić jakieś zasięgi, chociaż nie za bardzo, bo my jesteśmy polskojęzyczni. To nawet jak wejdą na nasz kanał, no to... No, tak, ale są jakieś tam programy kontenty, które mogły się tak wybić za granicę. Zresztą teraz masz ten dubbing reel. Ale nie mamy jeszcze. Jakbyśmy mieli dubbing reel po cesku, ale były jaja. I oni nasz... W sumie jakbyśmy o nich gadali, to by było oglądali. No. Damy napisy czeskie do tego filmu. Bo napisy możesz dać zawsze. No tak, no i byliśmy w sumie w Czechach, opowiadamy o ich gali, więc... Který jsme si dnes představili, to bude duel mezi PlayStation Princess a Marianou Schreiber, ano? Zdravím všechny diváky Clash of the Stars. Przyszliśmy se predać trofej Mariannie, po to, że niedawno uciekła z ringu. Mariana je w Polsku znana ciestu zmianą partneru. Proto se my chcieli zapytać, masz już dość polskich penisów? Marianna, mamy dla ciebie puchar, specjalnie z Polski jedziemy, hello! Po świecie jeździmy za tobą, po całym świecie jeździmy za tobą. Może by chcieli zobaczyć, co jacyś Polacy mają na myśli. Nie jacyś, tylko shit. No to właśnie. Drugie miejsce daliście podbić. Dobra, tyle okruchów życia, chociaż jeszcze jedno okruchy życia muszę ci powiedzieć. Słuchaj, bo my naprawdę mamy mało czasu, bo konferencja zaczyna się za 5 godzin, a do Pragi jedzie się 6 godzin. A my jedziemy na tą konferencję, a my dalej nagrywamy. Później tylko godziny. Dobra, to zacznijmy, przeróbmy te szybkie tematy. Najważniejszy temat chyba taka kontrowersja, która gruchła i ja to dostałem jako jeden z pierwszych, bo mój znajomy... Znaczy to niekoniecznie nie tyle, że on to znajomego z ochrony po prostu to nagrał, wrzucił, przesłał to do mnie i no chodzi o Speedland
I to biedne wyrzucenie, znaczy biedne, no takie, czy biedne, czy nie biedne, no wyrzucenie Josego z tej imprezy. I ogólnie jak czytałem komentarze i ludzie mi pisali później odpowiedzi na tą relację na Instagramie, że po prostu on sobie siedział, chciał kiełbaskę zjeść i nagle do niego podeszli. Co? Myślałeś, że się tutaj chyba nie wiem, schowasz czy co? Taki cwany jesteś? Na kogo tu się chyba kryjujesz, co? Chciałeś zjeść sobie kiełbaskę na Speedlandzie? Nie wyszło, no nie? Zwróciłem ci 3 razy uwagę, olałeś mnie, więc będziesz przy wszystkich stąd. I nagle go wyrzucili, ale ja powiem to, co zapytałem tego mojego ziomka z tej ochrony. On mówił, że nie dostali żadnego, no wiadomo, że pewnie nie powiedziałby inaczej, bo pewnie nie mógł, że nie dostali żadnego polecenia, bo zapytałem od razu, czy to Budda kazał go wyrzucić, czy coś. Mówił, że on nic nie wie, że on nie ma pojęcia, żeby takie polecenie było. Dzwonimy, bo naprawdę nam się spieszy, ale co nam się nie podoba, to na przykład... Bo on szedł grzecznie, nic nie pyskował, a oni go tak mogli go po prostu, wiesz... Nie, znaczy tutaj już szedł, ale podobno właśnie jadł sobie jedzenie, oni poszli niego, bo słuchaj, bo jest tak jednak, że jak kupisz bilet i wejdziesz i ci ten bilet sprzedadzą, to chyba do cholery jasnej, jeżeli nawet to jakieś tam wyproszenie, no to jakieś tam kulturalne, a nie wywleczenie, gdzie tam po domu to jedzenie rozwalili, takie też są głosy. Dobra, dzwonię. No właśnie, ciekawe jak to w ogóle było, no. Może Honza o tej godzinie nie funkcjonować. Cześć, kłaniamy się, witamy serdecznie. Ja oraz Arkadiusz T, czyli Arkadiusz Talerzyk. Cześć Honza. Słuchaj, no tam się coś podziało się, my tu nagrywamy program i jesteśmy przy tym temacie. Jakbyś mógł ze swojej perspektywy opowiedzieć, co tam się stało? No impreza była huczna jak co roku, no bo odwiedzam Speedland od wielu lat. Aha, tam jesteś co roku, tak? To nie jest jakiś tam pierwszy raz. No przecież jakby motoryzacja jest od dawna płynąca w moich żyłach, więc te wszystkie większe wydarzenia zawsze odwiedzałem. No i także Speedland, czy izdebki i tym podobne. No co, było wszystko pięknie. Spędziłem wspaniałe 1,5 godziny gdzieś tam spędzając, rozmawiając z zawodnikami, z fanami, robiąc zdjęcia i tak dalej. No ale w końcu, że tak powiem, opadłem trochę z sił, no i trzeba było się posilić, więc udałem się do strefy gastro, żeby sobie kupić posiłek. No i delikatnie tylko spróbowałem tego wybornego smaku, który podawali tam. No i nagle zauważyłem, bo jakby, żeby lepiej celować w to, co zakupiłem, zdjąłem okulary, sam byłem przy stoliku, sam też byłem na imprezie, no i zauważyłem dżentelmena w białej koszulce, który się zbliża do mnie i to już wydało mi się podejrzane, dlatego że no bardzo energicznie podążał w moją stronę. Co się dalej wydarzyło? No wydarzyło się, że przywitał mnie w sposób zdecydowany. Masz wypierdalać z imprezy. Ładnie. Ja mówię, a co się stało? Masz wypierdalać z imprezy, nie jesteś tu mile widziany. Ja mówię, ale czy coś zrobiłem? Takie polecenie jest od Kamila Buddy. Masz wypierdalać z imprezy. On to powiedział? Tak, on to powiedział i czekam na materiał i też jakby proszę wszystkich, którzy byli świadkami, no bo było mnóstwo ludzi wokół. I nagrywali to ludzie. No tak, no bo to troszeczkę wyglądało jakby wynaturzenie całej jakości imprezy, bo impreza była na dość dobrym poziomie. No i co? Generalnie powiedziałem, czy mogę dokończyć zakupione jedzenie, a on mówi, czy ty mnie nie rozumiesz? Masz... Więc ja mówię, no ale bez emocji. Zrzucił mi okulary ze stolika i mówi, podnosząc cały czas ton, że tak powiem, swojej agresji, mówi z imprezy. I wziął tackę i rzucił mnie tym jedzeniem. No nie muszę jakby tutaj już bardziej chyba tłumaczyć, że no, zniszczył mi marynarkę, okulary, dobra, mniejsza o to. Natomiast jest jeszcze jedna zastanawiająca sytuacja. Miałem 1000 zł w gotówce, kluczyki od samochodu i elektronicznego papierosa. Mam rachunek, że zakupiłem jedzenie, natomiast nie wiem, podczas tego wyprowadzania, bo zaszło mnie z tyłu 2 ochroniarzy, założyli mi tam, nie wiem jak to się nazywa, bo ja się tam nie znam na tych chwytach.
Założyli mi tam, że tak powiem, tak, że nie mogłem się w żaden sposób oswobodzić. Też nie próbowałem, no bo jakby trzeba ocenić ryzyko i tak dalej. Tym bardziej, że jeżeli gościu wjeżdża z taką agresją, no to przy imprezie masowej możesz zaliczyć kosę i twoje wspaniałe życie się kończy. No i co? Podczas wyprowadzania, no tu byłem najbardziej zdziwiony. Ten gość był bardzo merytorycznie przygotowany, wyzywał mnie od bankrutów, od to, za kogo ja się kreuję. Za kogo ty się kreujesz, co? Proszę, twoje zajebiste okulary, bankrucie. Ale ja przyjechałem tutaj w dobrych intencjach. Nie przyjechałeś tutaj w dobrych intencjach. Nie wiem, może mu się nie podobał mój styl, tak? Albo to, że nie wiem, co miał na myśli. Pewnie najdroższą kiełbaskę wybrałeś i on stwierdził, że kurde, za bardzo się tutaj panoszysz pieniędzmi. Tak, podwójną musztardę wziąłeś może i dlatego. No tak, natomiast no, ten napięty, że tak powiem, kogut w białej koszulce, widać, że no, troszeczkę jakby przekroczył swoje kompetencje i jakby no, nie widziałem powodu do tego, żeby nawoływał wręcz ludzi krzycząc, żeby nagrywali, jak wyprowadzają wielkiego Jose kolekcjonera i wypierdalają z imprezy. Mieli do tego swoją operatorkę. Jak przeanalizujecie ten film, bo ten film, który wyciekł, to jest od dziewczyny, która nagrywała cały czas to całe zajście. A myślisz, że oni specjalnie to wysłali na przykład właśnie do mnie, żeby to udostępnić? Oczywiście, że tak. Okej, czyli to był... No jakby całość ma służyć temu, by mnie skompromitować. Tak, tylko, słuchaj, bo panowie... ja dostałem też przy tym informację, przy tym filmiku, że ty byłeś w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem jakichś innych substancji i dlatego niby zostałeś wyrzucony. Czyli ty to dostałeś taką informacją? Tak, że tam że narąbany, czy tam, i że musieli go wyprowadzać. No, narąbany chyba z powodu, że mi cukier spadł i chciałem zjeść posiłek. No przecież byłem sam na imprezie, miałem tylko kluczyk, pieniądze i elektronicznego papierosa, no bo wiedziałem, że tak powiem, że jest jakieś prawdopodobieństwo. Ja na każdą wojnę chodzę sam. I tym razem tutaj się wybrałem tak samo, no spotykając oczywiście wielu znajomych, zawodników, etc. i tak dalej. Natomiast nie spodziewałem się takiego zachowania od strony Kamila, bo myślałem, że ma coś jednak do powiedzenia, a nie tylko używania takich prymitywnych, że tak powiem, zachowań jak przemoc przy wykorzystywaniu ludzi, którzy mają, jak on się wyraża w swoich kawałkach, niski iloraz inteligencji. Kiedy patrzę na te twarze, widzę ze 100 IQ do podziału na dwóch. Dlatego, że no jakby ochroniarze, którzy mnie prowadzili, oni gdzieś tam nawet podśmiewali się z tego, co czytam w komentarzach, natomiast tamten robił z siebie gwiazdora. Nie, no ten jeden w tej białej koszulce to jest taki Rambo. To jest prawdziwy kierownik ochrony. Tak, to jest kierownik ochrony z prawdziwego zdarzenia. On się urodził, żeby być born to be ochroniarz. Tak. I on generalnie już ma, użyłam kilkanaście udanych interwencji na parkingu strzeżonym osiedlowym. I raz przegonił kota i dwukrotnie złapał szczura i on teraz uważam, że ma już takie CV, gdzie... No tak wygląda, no to jest żałosne, jego zachowanie jest żałosne. Ja już abstrahuję od jakby oceniania całej sytuacji, ale jego zachowanie to naprawdę było, wiesz, bo to było godne innej sprawy. On się czuł jakby w tym momencie złapał snajpera w Sarajewie, który odstrzelił 5 dzieci i był tak podekscytowany tym, że cię schwytał. Znaczy, słuchajcie, no generalnie chyba łatwo ocenić jakby z treści nagrania, w jakim stanie się znajdowałem. I w jakim on, bo jedynego o jakieś pobudzenie, nadpobudliwość to można oceniać tam jedną osobę na tym filmie, no. Raczej nie byłeś to ty. Dobrze, że złapałem 2 kęsy, to miałem troszkę wyższy, że tak powiem, poziom cukru. Natomiast co, no spokój i stoickie, że tak powiem, tutaj podejście do całej sytuacji daje mi możliwości, że skopię im dupska tak, że szkoda mi tylko Haznara, dlatego że to impreza jest Rafała Haznara, z którym ja mam normalny kontakt, nie mam żadnego konfliktu. A Kamil tam był tylko po prostu małpą w zoo, która...
Kamil był na tej imprezie, tak? Był, tak. No, wystawiał się, tak, na tej imprezie. Więc no, był jakby częścią tego programu. Chyba bardzo wpłynęło na niego to, że się pojawiłem, bo... A rozmawiałeś z organizatorem, z tym Haznarem, o którym mówisz, po? Nie udało mi się, że tak powiem, bo to za szybko się potoczyło. Ale teraz już po całym wydarzeniu kontaktowałeś się z nim? Nie, no bo wiesz, no jednak, nie ma co tutaj o czym rozmawiać, no doszło do takiego zajścia, więc no Haznar musi też, że tak powiem, być świadomy tego, że ja wiem, jak rozbroić taką imprezę. I wiem, głupio zrobili. Zrobili sobie krzywdę, bo ja przecież tego nie zostawię w ten sposób. No i jeszcze, co było bardzo istotne i sprawiało bardzo duże zagrożenie. Kiedy zostałem doprowadzony już do bramy wyjściowej, eskortowały mnie jakieś osoby. Nie chciałem się odwracać, żeby to nie wyglądało tak, że pękam, tylko idę. Natomiast no, byli to jacyś tam panowie na hulajnogach i tak dalej. Oddaliłem się ile mogłem, złapałem przypadkowy samochód, który mnie wywiózł zupełnie w inne miejsce. No i wiecie, no, skoro była taka napięta sytuacja i taka agresja od tego człowieka, który tylko chciał, żebym ja się odpalił, i żeby on mógł mnie spałować i zagazować, no to chciał mnie sprowokować. Natomiast ja nie pierwszą akcję taką przerabiam i wiem, że spokój i elokwencja zawsze popłaca i tym razem będzie tak samo. Słuchaj, tak uściślając już, żeby to nie przedłużać nieskończoność, bo to zawsze te rozmowy, nie chcemy ich ciągnąć, bo to jest bardzo statyczna część programu. Wiem, że to się jakbyś siedział tu, to moglibyśmy dłużej pogadać, a wiesz, to przez telefon to raczej jednak tak szybciej. No ja zapraszam dalej. Tylko wiesz co, żeby uściślić, bo ty zacząłeś o tym 1000 złotych, które miałeś w gotówce i nie skończyłeś. Zginęło ci? Nie mam pojęcia, w którym momencie. Podejrzewam, wiesz, też zjawisko takiego zajścia to też jest element troszeczkę zaskoczenia i szoku. Więc jeżeli założyli mi te chwyty, a ja mam generalnie uszkodzony prawy bark, ja pamiętam, jak byłeś u mnie, kwalifikujący się do protezy, no to prosiłem ochroniarza, żeby nie używał tutaj większej siły, bo mam chory bark i mnie to bardzo boli. No gdzieś tam troszeczkę dociskał i tak dalej, więc nie wszystko pamiętam, no bo to jest to gdzieś tam... A gdzie była ta marynarka? Ty ją niosłeś, oni ją nieśli? Nie, no ja byłem ubrany, wiesz, marynarkę, spodnie i tak dalej, i okulary. Okulary ci oddał, on widać na tym filmiku. Masz te okulary, tak gdzie wrzucił za tą koszulę. Tak. Ten upubliczniony film to jest tylko fragment tego całego zajścia, dlatego że czekam na to, aż wypłyną filmy. No właśnie, to my skończymy i zaapelujemy też do widzów, na pewno ktoś się znajdzie. Słuchaj, nie było też filmiku, jak Denis, co robi z widzem, a myśmy znaleźli, więc nie martw się, znajdziemy filmiki. Także spokojnie, znajdziemy filmik od początku zajścia, jak ten pan podchodzi, to nie będzie z tym problemu, ale i powiedz mi jeszcze jedną rzecz z tym jedzeniem, tylko chciałbym to i kończymy. Ty jadłeś, on to jedzenie rzucił w górę, rzucił w ciebie, bo tego też nie do końca zrozumiałem. Odkroiłem 2 kawałki, że tak powiem, zakupionego jedzenia. Zdążyłem przełknąć i przy drugiej, że tak powiem, przy drugim jego upomnieniu wypierdalaj z imprezy, gdzie ja go grzecznie poprosiłem, poproszę, żebym skończył jedzenie i sobie grzecznie wejdę. Jeżeli sobie nie życzycie, szanuję waszą decyzję, wychodzę, nie ma problemu. Wziął tackę i rzucił we mnie prosto, trafiając mnie, myślę, że nie wiem, mam zniszczoną marynarkę i tak dalej, tak? Więc to tyle, tak? Dobra. Oczywiście, ale oczywiście po wszystkim zwrócili ci pieniądze za bilety i tak dalej, tak? Za kiełbaskę, za bilety i odwieźli cię do domu. No tak. Tym żartem może zakończmy. Może tym żartem, Arka, może zakończmy. Słuchaj, Maniek, ja ci dziękuję bardzo. My się jakby tam poza anteną jakoś tam umówimy, bo chciałbym z tobą jeszcze pogadać, a dajemy to i dajemy z tym apelem, żeby każdy, kto filmował tą sytuację od samego początku, żeby te filmy gdzieś się znalazły. No będę bardzo wdzięczny, dlatego że to jest przez nich puszczona dystrybucja, a cała reszta, która pomoże Póki co jest blokowana. No nie wypłynęła. Okej. Dobra. Pozdrawiam. Dzięki serdecznie, pozdrawiamy, trzymaj się, cześć. Razie.
Więc co ja ci mogę powiedzieć? Mogę ci powiedzieć, że... No słuchaj, ty kiedyś też byłeś taką persona non grata. Grata chyba. Grata, oj co tam... Grata, no. Ale nie miałeś tyle odwagi, żeby pojawić się na tej imprezie. Jakiej? No ja byłem, kurwa... Gdzie było twoje zdjęcie wywieszone, że nie wpuszczają? Nie, no ale to ja już wiedziałem. No, ale nie. Myślisz, że jakbyś przyszedł? Byłem persona non grata i się pojawiłem na pewnej imprezie, nawet z tobą. Zobaczcie, wchodzimy na wejściu, nawet nie pytali nas o bilety. Tylko super byśmy dali, ja nie wiem, mogliśmy zaoszczędzić stary hajs. Jest Krzysztof. Gadasz? No to wchodzimy, gadamy, no dlaczego nie? Chodźmy, to jest... Chyba walny drinka. No tak. Walny drinka. Dzień dobry. Na kongresie Zero się pojawiłem, gdzie byłem totalna persona non grata, więc nie kłam, nie oszukuj, nie naciągaj. Jednak ochrona nas nie wyrzuciła. Ale chciała. A nie, no, znaczy chodzili, że mieli nas pilnować. No tak, tylko że mieli polecenie, że jakbyśmy siedzieli na stand-upie, tym na roaście, to mieli nas wyprowadzić. Znaczy, no mieli też, że gdybyśmy robili coś głupiego. Coś robili, tak. ale jak będziemy siedzieć na rzeczy, nie robimy głupich rzeczy. Ale jakbyśmy siedzieli na roście, mnie jest wyprowadzić, ponieważ Krzysztof nie życzył sobie, żeby, wiesz, kamera patrzyła jego roast, gdzie on siedzi na tronie i nas w pierwszym rzędzie. Myśmy siedli w pierwszym rzędzie przy tym absolutne zero. I miała takie polecenie. Na szczęście dzięki mnie, bo ty chciałeś zejść na dół, a ja już byłem taki... I ja się tam śmiałem się do rozpuku. Kurwa! Nie, no jest piękny, jest piękny. I śmiałem się do rozpuku, ale byliśmy na górze, ale podobno mieli nas wyprowadzić, jakbyśmy byli w pierwszym rzędzie. Nie wyprowadzili nas, nie wiadomo. A tutaj, no pewnie wiesz, Jose jakby wiedział też, że go nie wpuszczą, to by tam nie pojechał, nie? Wiedział, że, zresztą widzisz, to nie była impreza Kamila, no to on żyje z tym panem organizatorem dobrze, to nie miałby obaw. Ja tu wiedziałem wcześniej, nie? Mi też ta ochrona to wysyła, mi tu ochrona wysłała te zdjęcia. Ja jeszcze dalej nie upubliczniłem, ale już w swoją mam zgodę, to nie powiem, co oni tam mówili, bo ja mam filmik, to nie było zdjęcie, ja upubliczniłem tylko zdjęcie. A tam było filmik, co ochrona tego, co trzeba z nim zrobić. Tam było mówione, co trzeba z nim zrobić. Tak. To był filmik, moi drodzy, z odprawy dostałem. Filmik z odprawy, co ma ochrona z nim zrobić, tak? Z tym niebezpiecznym człowiekiem, który jadł sobie tą kiełbaskę. Nie, film ze mną wtedy zdjęcie. Ja udostępniłem tylko zdjęcie, tych panów nie wpuszczamy. A ja miałem filmik z odprawy fejmu, gdzie mówiono, co ten jak się tu pojawi, to go tam wiecie co. No, ale... Nie wrzuciłeś tego filmiku? I masz go? Mam. Gdzieś mam. No. Ale kto tak mówił? Tam chyba to już była taka odprawa ochrony, nie już tego, bo tam stali ochroniarze, jakiś pan główny, też taki główny ochroniarz najważniejszy mówił, że jak wejdzie, to potraktować, wiecie. No, więc panowie ochroniarze się często tak bardzo mocno poczuwają, ale nie no słabo chyba, co? Wiesz, no jak słyszałem, że on gdzieś tam nachlany, pijany w ogóle, ale jak on kluczyk miał, sam przyjechał samochodem, miał wracać, kurde, bo na tym nagraniu, jak ja to oglądałem i miałem taką opowieść, że on był pijany i tak dalej, to rzeczywiście, kurde, no idzie jakiś taki dziwny, chyba schlany albo jakiś ćpany, nie wiem, nie, tak dziwnie szedł. A on po prostu był chyba zestresowany. Zestresowany i spokojny, on wiesz, spokojnie chciał ich zabić, ale dobra, jak był, czy taki był, czy taki, dalej możesz coś zrobić, to nie jest powód, bo jesteś nachlany i cię wprowadzamy, bo co? No jak jesteś na imprezie, gdzie są młodzi ludzie, dzieciaki i ich nachlany gościu łazi, to raczej się go... Ale łazi i co robi dalej? Bo tu wiesz, nawet jakby taki komunikat był nachlany, ale co, wywrócił się, bo to wiesz, był nachlany, się wrócił, to już jest jakiś komunikat, był nachlany, coś powiedział. A takie był nachlany, skąd wy oceniliście, że jest nachlany, skąd wy oceniliście, że jest naćpany, kto tam jest kurwa lekarzem, kto miał alkomat albo testy, jaki jest powód, bo to można podciągnąć każdego, wiesz. No tak, no ale wiesz, no takie... ogólnie, nie wiem, no nie, czy nie jeździsz na wiejskie imprezy, ale jakbyś był na dożynkach, to masz kobietę, to zaraz byś zobaczył gościa, ale nachlany idzie, nie? Zgadzam to się. Nie trzeba mieć automatu za bardzo. Zgadzam się. Aczkolwiek on tu nie wyglądał. Zresztą, wiesz, no z tym jedzeniem, to raczej po innych środkach to się nie je, więc oni nawet mówili, że jadł. Ale widzisz, jak jest zastanawiające, jak ładnie tamta strona buduje narrację, bo to ty dostałeś ten filmik od kogoś, tam anonimowo, z informacją, że jest nachlany, żebyś go puścił i już jest nadana narracja, tak? Jest ten fragment, który oni chcą. Ale ja tej narracji nie napisałem, że nachlany, tylko napisałem, że ale oni tobie. Się tam coś nie... Tak. Ale oni tobie jakby już z taką narracją nadali, tak? Bez żadnych dowodów na to, że on był w jakikolwiek sposób taki. No to czekamy, to naprawdę apelujemy teraz bardzo mocno, no bo takim wydarzeniem na pewno ktoś od początku nagrywał. Tylko ja się obawiam, że jeżeli oni chcieli tak to przedstawić, jak to przedstawili i wysłali to tobie, obawiam się, że tam jak go odeszli, to dzieciaki, żeby tu nikt tego filmiku nie puszczał. I tak puszczał, no i tak puszczał. To jest takie już gadanie. Kochani, weźcie, kto ma od początku, zwłaszcza nam chodzi, bo ja też nie do końca, nie mam prawa nie wierzyć Josemu, ale
jeżeli tam padają słowa, że to jest na polecenie Kamila Labuddy, to jest mocne, ale tego nie wiemy, to jest jedna wersja, też nie klepmy jej, tylko czekamy na filmiki, no bo Jose wyraźnie powiedział, że to padło wyraźnie jak on podszedł i że dużo osób to filmowało, to na pewno dużo osób filmowało, bo jeszcze telefony to masz tam wszędzie wyciągnięte. No ja pytając tego źródła, od razu o to zapytałem, czy to na zlecenie Buddy, że absolutnie nie, więc jest tak naprawdę teraz słowo przeciwko słowu, czekamy na dowody. Czekamy na właśnie jakiś filmik, żeby to wyszło, bo to jest bardzo ważne. Kurde, nie wiem, no jakieś ostatnio ci ochroniarze nie mają dobrej passy, nie? Czy tam, o Kubańczyku? No ogólnie jest takie właśnie... Słuchaj, no zadaniem ochroniarzy jest ochraniać. Właśnie, chronić, a nie atakować, być agresywnym i tak dalej. No tutaj, no, co widzisz, ile ich tam było, też ręce pokręcane tyłu i ten cały czas... No nie, no facet nie jest jakimś, wiesz, potężnym, wielkim facetem z potężnymi umiejętnościami, nie wiem, walki i zabijania, więc myślę, że po prostu wystarczy powiedzieć, słuchaj, nie jesteś tu mile widziany, proszę cię wyjść, nie róbmy scen żadnych, ktoś to nagra, nie? I myślę, żeby to zrozumiał po prostu, nie? Ja myślę, że on... Oprócz tego, że na polecenie Kamila, bo to jest dla mnie tak niewiarygodne, że oni mogliby się tak wystawić. Jeżeli by nawet tak było, to aż w to nie wierzę, że on to powiedział. Gdyby tak powiedział ochroniarz, to by było takie, że on, no nie, to jest strzał w kolano, to jest taki strzał w kolano, że dlatego nie do końca daję tu wiary. Nawet mi się nie wydaje. Może on coś koloryzuje, może źle usłyszał, bo dla mnie to by było po prostu szokujące, jeżeli by tak powiedzieli. To cała reszta jego historii mi się klei, wiesz, że on faktycznie jadł i on jest taki, no ja go znam. On jest aż zbyt ślamażarny taki, no on ma taki styl bycia, że powolutku, więc on powiedział pewnie, ja sobie zjem, nie ma problemu i tak dalej. No więc wiesz, walenie, wrzucenie w niego jedzeniem. Ja nie chcę nic gadać, ale jakbym miał odpalić na 30 sekund kącik kryminalny, to on im może uszyć grube buty. Jeżeli tam faktycznie brakuje tego 1000. Bo jeżeli... Co nie jest 10? 218? 280. 80, sorry, kurde, już powoli się uczę. Zaraz będą wszystkie artykuły. Jeszcze rok z tobą. Użycie agresji i zginęło coś. No, Oni może grube buty uszyć. Jeszcze w grupie to... No, ja po prostu mówię, teoretyzuję, tak? Że jeżeli by to... No on mówi, nie wie w którym momencie, nie wie co. Dobrze mu te okulary oddał, bo na podstawie na te okularów mógł było to cokolwiek. No, ja miałem kolegów, którzy chyba po 7 lat, 5 z nich, dlatego że zginęła zielona zapalniczka panu. Gdzieś tam dostał w trąbę. Aha, przy jeszcze okazji, w sądzie, no jeszcze tak. I jeszcze w sądzie tak? on mówi, jak pan ją poznał, no bo była zielona. To była taka zielona, jakich jest setki. Takie, wiesz, to są takie przezroczyste. I on ją poznał w sądzie i oni dostali po 7 lat. I jeszcze, bo to było z dwóją, a dwója była dlatego z użyciem niebezpiecznego narzędzia, bo jeden z nich miał baseball. Ale ten, który miał baseball, w ogóle nie uczestniczył w bójce, tylko spał i miał baseballa w reklamówce, spał najebany. Ale sąd uznał, że baseball był, pobicie było i zginęła zapalniczka. Po 7 lat. Dlatego wiesz, no zależy jak to spoglądnie na sprawę. W każdym razie fajna sytuacja. Ja myślę, że ten szef ochrony tam chyba by sobie poradził w więzieniu. Taki widać, że taki nie, no taki wiesz. Spokojnie, myślę, żeby był gitem i grypsałby na pewno. Chodziłby tak. Da sobie radę. Kto się pocuje? Który oddział śmiga? Który oddział śmiga? Które cele? Pierwszy, cela 347. A kto się pocuje? Tu traper woli. Ty jesteś targówka? No i dostaliśmy gryp z Orientusa. No i takie tam. Sytuacja, która poruszyła na pewno wielu. Poruszyła też na przykład Konopa, który oczywiście podając źródło... A mogłem zapytać Josego, czy mu wysłał. Ma źródło Jose, no przecież Jose mu raczej tego nie wysłał. To nie jest film, który Jose chciałby, żeby był udostępniany, pokazuje go ze złej strony. Ja nie uważam, że jestem jedynym posiadaczem tego nagrania. Myślę, że oni to wysłali do kilku osób pewnie, czy gdzieś, no ale nie? dalej źródło Jose? Ale ja, z tego, ale to nie Facebook, a nie Instagram, tylko źródło Jose. Z tego, co ja dostałem, że Arek jesteś jednym z pierwszych, który to ma, nie? Rób z tym, ale co wiesz, chcesz. to Konopski prędzej poda ciebie, prędzej umrze niż poda ciebie jako źródło. Prędzej omawiając przez pół godziny mój program nie wspomni ani szalony reporter, ani go nie pokaże, więc wiesz, on by się z tego. No i chyba ten na czasie tweet tak samo nie podali, cytując ciebie, że to jest gdzieś tam od ciebie, ale to mówię, to już są takie rzeczy podstawowe, które każdy z nas się ich trzyma. A niech sobie biorą, róbcie co sobie tymi newsami. Pamiętajcie, że zawsze najświeższe newsy, jak obserwujecie czy Tomka, czy mnie na Twitterze, bo tam przede wszystkim pierwszy, potem Instagram, no wiadomo, na początku YouTube, czyli najpierw musicie obserwować na pewno i subskrybować nasz kanał na YouTubie, ale jeżeli chcecie wszystko, żeby było jak najszybciej i mieć to od razu z pierwszej ręki, to na Twitterach. Bo wiecie, czasami po prostu mamy newsa i wiemy, że program będzie nagrany jutro, czyli puścimy go pojutrze, czyli gdzieś tam
tam ktoś już będzie miał, czy wyjdzie, więc rzucamy. Zresztą to, co ja też powiedziałem o Marianie Schreiber, które się potwierdza, my już jesteśmy spóźnieni. Kolejne pół godziny więcej. Co my jeszcze mamy powiedzieć, bo my tam kurwa nie dojedziemy. No i właśnie tak jesteśmy przy Buddzie, no to gadajmy o Buddzie, bo Budda tam wyszedł na taki piedestał i rozmawiał z widzami, rozmawiał z fanami. Ale jest, przepraszam, tylko ostatni komentarz, bo na przykład ja sobie, że ktoś był przy tym. Jose kupił sobie jedzenie w food trucku, przyszła ochrona, wywaliła na niego to jedzenie. Miał całą brudną marynarkę, to ktoś to chyba widział. I wyprowadziła go do wyjścia. Jose nic nie robił, tylko jadł sobie. Komentarz, nie? Po tym to widać raczej gość, który to widział. Mam kilka takich wiadomości też, że ludzie, że tam byli i robili sobie, no, ktoś tam robił sobie zdjęcie z Jose wcześniej i tak dalej, więc normalnie on nie był podobno tam agresywny, ani nie robił nic dziwnego, ani no, nie był, z tego co mówi, nie był pijany, ani pod żadnymi substancjami, tak jak mi to zostało przekazane. No właśnie, no ale był tam też właśnie Budda, no i Budda dostał kilka pytań ciekawych, między innymi jakie są plany na przyszłość, czy będzie wracał z kanałem? Ale będziemy musieli szybko jechać. Tak? No, pokazuję na 19, czyli 2 godziny po rozpoczęciu. Dobra, teraz na 1:25 mówimy. Okej, no czy powrót z kanałem, ale on twierdzi, że jednak z kanału nie będzie wracał, bo dopiero i wszystko się dużo dzieje, ale dopiero niedawno ten kanał zakończył, więc dlaczego miałby go od nowa zacząć, ale że ma wielkie plany, duże plany, ale to już nie będą związane z YouTube'em, tylko pewnie chodzi o tą platformę, o której my wcześniej mówiliśmy. Najczęściej pojawiające się pytanie, to czy będziemy realizować YouTube'a? Odpowiedź, moi kochani, brzmi nie. Pracujemy nad czymś mega fajnym, żeby dostarczać dla was jakieś fajne treści. Natomiast nie jest to takie proste, nie jest to takie hop-siup, a w związku z naszą sytuacją, która ma miejsce od października, jest to wszystko jeszcze bardziej skomplikowane. No i tak, oprócz tego... normalnie już nawet mówmy, bo ja tydzień rozumiem. Oprócz tego został zapytany, oprócz tego został zapytany, czy będzie robić jeszcze muzykę. Powiedział, że ma zrobione 30 numerów, ale niektóre numery robi się po prostu do szuflady, żeby swojego skilla cały czas poprawiać. Więc tam może z tego się 8 nadaje, więc ma 8 pełnoprawnych numerów, które zostaną krzyczał gdzieś tam z góry, tak przemawiał. Tak. No ja tylko widziałem to jedno pytanie, że coś tam, czy masz plany na luty? On mówił, no na listopad też miałem. Tak, no. Na luty jakie mam plany? Tak! Chłopie, to ja na listopad też miałem plany. No, ale co by nie mówić, cały czas ma grupę fanów, którzy są wierni, którzy nie odchodzą od niego, stoją za nim, łażą za nim wszędzie i więc chyba nie zepsuło mu to bardzo PR-u. Zepsuło na pewno, ale nie do końca. No nie tyle, że się odwrócili wszyscy, to jest na Myślę, pewno. że bardziej się po prostu spolaryzowali fani, nie? Jak byli tacy, co nie wiedzą, co o nim myślą, a byli tacy, co go kochają, a teraz są tacy, co go kochają i go nienawidzą po prostu. Tak, zarynkowo. No. Tak jak u nas, no, nie ma nikogo pośrodku. Albo nas lubisz, albo nas nienawidzisz. Większość jednak nienawidzi. Jak to się nazywa? Nie byłem powiedzieć Doze. Speedland to się nazywa. A, jeszcze o Dozę było pytanie, czy Dozę będzie w Biedronce, w Żabce, nie, czy wróci do Żabki. Jeżeli sami mamy paręnaście milionów puszek na magazynie, sytuacja od października jest bardzo skomplikowana, czegoś takiego jeszcze nie było. Jest to pełne absurdów, pewne dziwnych sytuacji, natomiast ani nie mogę o nich mówić, ani jak mam być szczery, to nie chcę. Sytuacja jest też taka, że żeby Doz wrócił, są wymagane ode mnie pewne ruchy PR-owe, a ja nie mam zamiaru nikomu z was mydlić oczu i oszukiwać, a tak naprawdę pewnie na tym by to wszystko było oparte. I niestety nie wróci, bo tam są mega PR-owe takie zapisy w kontrakcie, że Budda musi coś tam, ale on powiedział, że nie jest w stanie tego spełnić, w ogóle nie ma zamiaru tego spełniać. PR-owe wymogi, nie wiem, pewnie coś może przez to więzienie, nie? Czy coś, nie wiem, dlaczego. No tak, ona tak ma, no przecież Dzik miał wchodzić z limitowaną puszką, limitowaną serią Bandura, kartel, Bungie. I Żabka się nie zgodziła, względu na ich PR. A Bungie ma zły PR? Jak patrzy, jeżeli w porównaniu z Freezem? Kurwa, nie, w porównaniu z Buddą ma dobre, ale w porównaniu z Freezem pewnie ma zły, nie? Okay. No nie, no tam są takie, wiesz, oni się prześmiewają trochę to tamto, no Żabka powiedziała, że nie, taki to jest fakt, więc generalnie oni bardzo na to patrzą, więc teraz Budda jak był, wiesz, dzieciakiem 9-8, a stał się przestępcą 98, to nagle wiesz, no nie, no na pewno wiesz, tu o to chodzi, więc oni na to bardzo patrzą, więc ta sytuacja, jak mu się wyjaśni, to jest pewnie na tle rysa PR-owa, no ale mówisz na YouTubie, tylko na innej platformie i kurwa i co? Nie na YouTubie, na innej platformie, czyli może chodzi o ten film, który gdzieś tam cały czas ma być we wrześniu, bo znowu nam nie pozwolili czegoś tam. Lecimy wszystkie inne wiadomości, a tam jeszcze jakoś nazywał ten, nie Dozeland, tylko co? Speedland, kto grał? Louis. Strój, to Louis mi nie obchodzi, że wiesz, jak ja mam stosunek do rapu. A co?
No kto grał? No patrz, ale pięknie to zrobił. Coś grał jeszcze? No. Majewski? O kurde. Zajebiście. Wrzucimy to, tylko czy nam muzyka nie wyjebie tego. Tak. No ja z Danielem ostatnio mu się dużo nagrywam, on mało odgrywa, czyli chyba, bo też mu go zadzwonił, zapytał, ale dziecko, Dubaj, praca, nie lubię cię szalony. Tak, także jest tego także wiele przyczyn pewnie. Głównie pewnie nie lubię cię szalony, nie, no ja z nim dobry kontakt, ale fajnie to wyglądało i fajnie tą rolkę dał. Lecimy dalej. Co, teraz Wardęga będzie zniszczył go, Wardęgę zniszczył. Kto? Zniszczył go. A jak próbowali go niszczyć wiele razy i się nie udało nikomu też próbowali, ale znowu próbują. No kto? No właśnie ja tego nie wiem, bo ty gadaliście to przed, jak dzwoniłem. No ale widziałeś to, co ja dodałem wieczorem, a myślicie, że już to wiecie od rana. Nie. Zabiję go, kurwa, nie widziałem tego, co? Zabiję go, kurwa, zaraz... No powiedz mi co, no powiedz mi co. Dała Sandra, że Wardęga, co robiłeś 15.08.20. Ja tego nie widziałem. Gdzie mi to dodałeś? Jeszcze mówiliście, że on to rano dodał. Boże, zabijecie, już w tej chwili daję to. To nie jest to, co ty mówisz. To, co ty mówisz, tam było tylko, że... Zabijecie, tak? Coś tak? źle mówisz. Mówię to dobrze i cię zabiję. Co mówiliście, że my to od rana wrzuciliśmy coś tam, kurwa. No o tym filmiku, tak? No. No a co, gdzie tam gadał coś o Wardędze? Czekaj, bo czy ten sam filmik oglądaliśmy? To jest głupi. Jesteś głupi w nie, ogóle. no czekaj. Dobra, ja ci już to puszczę, bo to ja nie wiem, o co ci chodzi. A gdzie tam jest coś o Wardędze? Dobra, nie, ty jednak jesteś głupi, masz to. No powiedz mi to. Gdzie tam coś o Wardędze? Nie ma nic o Wardędze. 1000 zdjęć Wardęgi i napis Wardęga. A to nie ma. Co Sylwek robiłeś wtedy? A, bo tu są jakieś napisy! I nawet głos jego. Nie, to nie trzeba też czytać. Tam jest wszystko o Wardędze. Co tam jest o Wardędze? Wszystko? No jesteś święty, coś tam. A gdzie tam jest co robiłeś jakiegoś tam? Daj. Tam nie ma co robiłeś tam. Daj. Chcesz coś powiedzieć widzom? Mam nadzieję, że nie zapomniałeś. Co robiłeś? Fotografii kamerzysta, to las lepiej, co robiłeś, jesteś święty. Tam jest data nawet. Jest chyba, i było to też podpisane, co robiłeś tam 22 maja, któregoś tam, coś tam. A to może podpisane było, bo tutaj nie ma tego. I właśnie ale o Wardędze nic tu nie było. Ale nie było co robiłeś 28 maja 2028 roku. Nic o Wardędze. Było o Wardędze, tak, to wiem, tylko mi chodziło zacznijmy omawiać. Czyli, że chodzi o to, że koniec. Bo to nie jest... Koniec Wardęgi, koniec. Ale to jest, bo to jest teraz z tym filmiku, w którym będzie koniec wszystkiego. Kononowicz go reżyseruje? To będzie tam koniec... Jak bo Wardęga, tam nie będzie niczego. Tam jest skończony, Wardęga ma być i cały. Ja przede wszystkim. A MS, co to było? Mama Sandry? Mama Sandry. I ona też będzie skończona po tym filmiku? Tak. MS, Mama Sandry. Najlepsze, że było TM i MT. I mówię, kurwa, który to jestem ja? Ale Tomasz Matysiak i Mikołaj tylko. Taki kurwa kalambur. I że też będzie skończony. Bo tak jakby było TM, to bym myślał, o mnie chodzi czy o niego? Czy o mnie to wiem, że chodzi. Ale tam było i TM i MT. Więc Matysiak, Tomasz i tylko przypadek, Mikołaj. że wy macie bardzo podobne akronimy? Nie sądzę. Nie akronimy, akronim to jest... Akronim to jest 2 litery, 2. Czyli to by było... Nie, akronim to są 3 litery nazwiska i 3 litery imienia. Akronim. TM to jest co? Masz Inicjały. A akronim, bo mi pomyliłem. Akronim to jest odwrotność. Nie. Akronim to by było, ty jesteś Matt Tom. Twój akronim to jest Matt Tom. Nie. Albo Tom Matt. Nie. A jestem Arktan. Albo Tanark. O, Tanark spoko. A no, tak, masz rację, byłoby to. Dobra, no i już. I co, nie będzie Wardęgi? Nie będzie Wardęgi. Ty, Topczek, nie będzie Wardęgi, nie będzie Konopskiego, nie będzie nas. Czyli zrobi się... tam jest A Boxer tam jest? Właśnie coś nie. I właśnie... A niedawno był wymieniany podział 2 największych wrogów w tym wywiadzie ostatnim, czyli ostatnio, kiedy Denis zabrał głos, to byłem ja i Boxer. Że tym nie podam ręki. Ja zobowiązuję się, żeby takiemu kurę, jakim jest Boxel dla mnie, nie podawać ręki. Zobowiązuję się, żeby takiemu kurę, jakim jest szalony reporter, nigdy nie podać ręki. Nie? Jeśli to zrobię, uwierzcie mi, że możecie ze mną jechać do spodu. A tam nie ma BM. No i patrz, mi się wydaje, że ten film, skoro nas skanceluje, czyli zobacz sobie, Wardęga, my, Konop, czyli wszystkie kanały komentary i wtedy wchodzi Boxdel cały na biało i wraca z aferkami, wraca ze wszystkimi, ma calutki
calutki ale wiesz, YouTube jest jego. To wiesz, Denis powiedział, że to jest jego główny wróg i on jemu nie podaje. Ale wiesz, jak to wróg, tu się podzielą z wyświeleniem pieniędzmi, już nie ma wrogu. Pamiętam, może być już Boxdel powie, do filmu mu coś może pieniążki nigdy nie są wrogiem. Pieniążki nie będą wrogiem nigdy dla Denisa. Pieniążki są najlepszym przyjacielem Denisa. Tak, a może mógł ktoś też jakieś informacje podrzucić, które zwolnią go z uczestnictwa w tym filmie, bo też może być tak, wiesz. Może miałeś tak być, ale coś mi powiesz i cię nie ma w filmie. Ale to handel informacjami, mój drogi, w świecie influencerów to jest po prostu, tam nie pieniędzmi, tam informacjami się handluje. Tutaj możesz zdobyć, tak, słuchaj, masz jakieś info, mam to, ale ty nie w filmie, to już nie ale ty masz o mnie na to ty tego nie powiesz, ale ja ci pozwolę powiedzieć to i wtedy możesz no dobra. Ale informacje właśnie o tym chyba później damy. Dobra, co my jeszcze chcieliśmy powiedzieć wam wszystkim? Tak, Bardęgi nie ma, Josego nie ma, wszyscy umarli. Awantura jest jeszcze jedna, najważniejsza, największa, którą też trochę... Mariusz Szpilka Prime. Kto to jest Mariusz Szpilka? Nie mam pojęcia. Mariusz Szpilka Prime nie dzwoni. No zobacz, odbierz. Nie, później oddzwoni. Nie mamy czasu, będziemy jechać, będę oddzwaniał. Pierdolę. Ciekawe. Może chcą, żebyś zawalczył. Może to jest jakiś brat Szpilki Artura. Nie ma brata. Generalnie, no tak, dobra. Nie ma, dobra. ma młodszego jeden. Rzeźniak w drużynie Quebo to jest bardzo ważne. Ale Rzeźniak podpisał z jakimś kurwa tam Kraśnikiem. No tam grają. Jak TikTok potrzebuje sędzia VR-u. Albo sędzia waru i tak jak Jakub Rzeźniczak kogoś od PR-u, jo! Jakub Rzeźniczak dołączył do Mazura Radzymin. A przecież jeszcze niedawno był... Dobra, dzwonię do niego. Nie obchodzi mnie to. Kurwa. Dzień dobry, cześć, Kubo. O, siemanko, co tam? A nagramy właśnie program z Arkiem. Masz pozdrowienia od razu od Cygana, który siedzi obok. I chciałem cię tylko zapytać, bo jeszcze niedawno gratulowałem ci dołączenia do drużyny z mojej pięknej lubelskiej ziemi, czyli z Kraśnika, tak? Bodajże. No. A teraz nagle koszulka Quebo, dołączasz do drużyny jakiś chłop z Mazur. Co to się dzieje? No, co się dzieje, no. Ale nie, ty już tam nie jesteś, a jesteś tu, czy jesteś dwóch naraz? Nie, już tam nie jestem. Zrobiliśmy tam awans, no i trzeba było po prostu też podjąć decyzję, bo musielibyśmy się przeprowadzić, bo to jest 3. liga i jeżdżenie 2 godziny w jedną stronę na trening codziennie, już trochę byłoby nieprofesjonalne no i też tam pewne rzeczy inne się pospinały. Czyli po prostu tam byłeś, wykonałeś też jakąś robotę, bo awansowaliście, jak rozumiem, dzięki zakupowi ciebie awansowali głównie oczywiście. Nie. Nie bądź taki skromny, chłopie. Ja wytrzymałem z sobą 20 sekund w klatce, ja wiem, jak znam twoje umiejętności. Ale to wiesz, to w klatce to co innego, na boisku co innego, bo to już sport zespołowy jest, ale no, udało się tam awansować i no i też trzeba było podjąć decyzję. No zdecydowaliśmy też, że może nie będziemy się przeprowadzać, bo też tam nie było do końca stabilności finansowej w tym klubie, że tak to delikatnie nazwę. Dobra, rozumiem, każdy już sobie dopowie. Czyli teraz w tym momencie dołączyłeś do drużyny Quebo i teraz będziesz grał w nowym sezonie tutaj. Tak, no wiesz co, Quebo się ze mną skontaktował 2 tygodnie temu i no pokazał taki swój pomysł, bo on jest w ogóle z tej miejscowości, z tego Radzymina i chce tam coś fajnego też zrobić, postawić na młodych zawodników, był takim piłkarskim mentorem i liczę, coś z tego fajnego wyjdzie, no bo Quebo to jest bardzo fajny, inteligentny gościu. Zgadza się. I mam nadzieję, że coś fajnego zrobimy. I ja mam nadzieję, że on ci da kogoś od PR-u, jak sam śpiewał w piosence. Właśnie mi się wydaje, że on sam teraz się zajmie PR-em. Potrzebuje kogoś PR-u i on się sam skontaktował, mówi, Kuba, potrzebujesz kogoś od PR-u. Dzisiaj rozmawiałem z jedną osobą i powiedziała, słuchaj, jak będziesz chciał coś takiego mocnego wrzucić, to wyślij to najpierw do Quebo, niech on ci potwierdzi, czy możesz to Czyli stał się tym PR-owcem, o którym sam śpiewał. Widzisz, jak w tym rapie sam sobie śpiewa funkcję i później z niej czerpie korzyści. Dobra, Kubuś, serdecznie cię pozdrawiamy, ciebie, żonę i maleństwo. Podłogę wymieniłeś? Podłogę wymieniłem już. Musiał na końcu dokuczyć, ale zapraszam cię, powąchasz sobie, jak dalej śmierdzi. Dobrze. Dobra, pozdrówka. Cześć. Dobra, jedna jeszcze największa rzecz, jaka się zdarzyła. Widzisz, takie jaja są. No dobra, ale my tu mamy newsy, wszystko. A i ciekawe, teraz Konop nie napisze to od nas. Napisze Rzeźniczak, Quebo, źródło... Internet. Źródło, ale wiesz jak robi internet. Ale jak robi telewizja? Źródło YouTube. YouTube jest źródłem, no i cześć. Na YouTube. Nie kogo kanał, tylko YouTube. Michał Gała kontra Marty Renty. Tam się dużo działo, bo podobno Michał przegrał swoją sprawę, w której ją pozwał o zniesławienie. Dzwonimy znów do niego? Żeby on już kiedykolwiek od kogokolwiek odebrał, kurwa, po tej piosence słyszę. No tak, Wardęga, który oczywiście w ostatnich swoich podrygach
bo niedługo będzie skończony. Tak. W ostatnich swoich podrygach, podobnie jak my. My każdy program tak traktujemy, jakby jutro miało nie być, jak śpiewał PZ, tak? Ale to tak trzeba każdy dzień. Tak, ale widzisz, dzięki Denisowi człowiekiem. właśnie my tak teraz żyjemy. Każdy dzień jest ostatnim, bo może wyjść w każdej chwili film i nie będzie nas już. To prawda. To prawda. Fajnie to prawda jest takie mainstreamowe. Ty jesteś mainstreamem, to prawda. Mainstream, to prawda. Absurdom końca nie widać. Widziałeś te storki, które dodawała właśnie Marty Renty? Coś tam widziałem, no. No i mów, ty teraz masz głos, proszę. W tych czasach tak łatwo manipulować, że ręce opadają. Byłam pewna, że nie będę musiała komentować tego obrzydliwego kłamstwa. Kradzież mojego zdjęcia i podszywanie się pod mojego chłopaka. Ciekawe, co będzie dalej. Dla osób, które nie widziały, wrzuciłam sama to story 8 sierpnia. Błagam o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Wy się dziwicie, że nie pokazuje Bartka. Zobaczcie, co się dzieje w tym internecie. Nie dziwimy się, nie pokazuj kochana Bartka. Nie pokazuj Bartka, pokaż cycki. To jest takie hasło na ten rok, nie? Nie pokazuj Bartka, pokaż cycki. I to jest, ja uważam, że Myślę, każdy że internet będzie zadowolony. I Bartek będzie zadowolony, tak. i my będziemy zadowoleni, Tak. i ty będziesz zadowolona. Tak jest. Kiedyś było pokaż cycki, dam ci ciastko, a teraz jest nowe hasło. Nie pokazuj Bartka, pokaż cycki. Wszystkim będzie lepiej. No i co? A propos pokazywania cycków, a raczej a propos miłości i to męsko-męskiej. No właśnie. Kurde, stary, ja wiedziałem, Jesteśmy już jedyną parą kochanków w internecie, mój drogi. Tak, znaczy jesteśmy jednym z niewielu, którzy się z tym nie kryją już. Tak, bo oczywiście. według mnie Amadi i Adrian... Oni od samego początku się kochali i to wszystko było właśnie wyreżyserowane. Nie, może na początku takie kłótnie małżeńskie, takie wiesz jak to pierwsza bójka o bułkę. Od miłości do nienawiści to jest naprawdę cienka granica i tam to według mnie było na tej granicy i okazało się, że tak, że rzeczywiście oni się naprawdę kochają, wygrała miłość, chociaż już dzień później... No ale to wiesz, to są w małżeństwie są takie, jakieś nie? awantury, że ten poszedł w miasto, nie dodał filmiku. Nie mojej starej jak wstała teraz, jak to zobaczyła. No właśnie. Zachwycona nie była. Kanał Przyjaciele miał ruszyć, nie ruszył, nie wiadomo co z tym będzie. Tu ten masz złe łóżko mi wziąłeś, złą sypialnię. A czy to nie jest trochę tak na przykład, że może Amadi podał rękę Polakowi, który troszeczkę został zapomniany na razie, no poza TikTokiem? No dobrze, a czy to nie jest tak, że Amadi sam zaczyna być zapominany i coraz mniej go jest w internecie, bo on tylko robi te kasynowe, co mu pewnie finansowo bardzo oddaje, ale zasięgowo nie oddaje i też jego te komunikaty coraz słabiej się przebijają do przestrzeni publicznej i chciał po prostu coś zrobić, a najbardziej kontrowersyjną rzeczą, jaką mogli być, to po prostu powiedzieć przyjaciel o swoim największym wrogu, kreowanym na największego wroga i po prostu to. Ja uważam, że oni obaj... nie uważam, że jest największym wrogiem, bo nie wiem, czy wiesz, ale była taka propozycja walki, że ja miałem się... A tu powiemy o tym, on też o tym gdzieś tam wspominał. Było już bardzo blisko, było o tyle, żebyśmy się bili 2 na 2. Na Boxdela i Szachtę. Tak. Bo na tamtej gali miałem być ja z Tańculą, na Szachtę i Boxdela, a ja powiedziałem, że nie chcę z Tańculą, bo Tańcula się nie umie bić, to już wolałem, żeby dali mi Polońskiego. Pamiętasz, że miał się z takim tym. Ja w jednym teamie z Ferrari mieliśmy się bić na Boxdela i Szachtę. To miała być walka wieczoru na Fame MMA. Teraz na tym, co jest. Tak, bo nie teraz, tak. I nie doszło to do skutku, bo Ferrari powiedział, że on chce z Polakiem, a Fame nie chce za bardzo Polaka. No Fame właśnie coś nie za bardzo chce Polaka Oni jedyną walką, jaką mogą dać Polakowi, to jest z Oskarem Wierzejskim, bo tam jest realny, prawdziwy konflikt i widzą w tym jakiś tam sens, a tak to nie chcą, a poza tym on chce podobno zaporowe stawki, powiedział takie pieniądze, które jeszcze przed obniżką wypłat to już by były i tak za duże, a co dopiero teraz, kiedy te stawki spadły. Więc to jest jedna walka, która jakby Fame interesuje, a ten próbował go gdzieś tam Ferrari wcisnąć i to nie było, bo Polak też mówił, było tyle od tej walki. No z naszej informacji wynika, że nie było tyle, tylko Fame powiedział od razu, nie, Polak nie w tym zestawieniu. A jakby Ferrari nie chciał, nie wiem dlaczego, nie chciał w takiego wygrać. To była fajna walka. No właśnie widzowie, nie powiedzieliśmy o tym, bo to wtedy nie można było mówić, bo ona może dojść, a teraz już wiemy, że nie dojdzie, ale znowu minęło trochę czasu. Miała być taka walka właśnie Amadi Ferrari z Arkadiusz Tańcula kontra Boxdel z Szachta. Wiesz, tylko tak, wiesz jak to jest, my przecież ogólnie mamy chyba neutralne w tym momencie. Z kim? No z Ferrarim. Jakieś tam, kurde nie wiem czy neutralne, no neutralne, ale bardziej raczej w stronę, że średnio się lubimy, nie? Ogólnie, wiesz, po tym wszystkim i tak dalej. Ja tak neutralno-pozytywne bym bardziej uważał. Tam też tu coś się z nami, coś trochę współpracować, no, coś ten. To jest takie omijanie się, ale uważam, że bardziej pozytywne. Ja bym bardziej mu teraz... lepiej na niego patrzył niż gorzej. Znaczy na pewno wiesz, jedziemy na ten Misfits, też będziemy mu kibicować. No to na pewno. Na pewno gdzieś te lody zostają przełamane i jest lepiej niż było. Lody zostały przełamane, a u nich w programie zostały zrobione.
Ale wiesz, różnie mogłoby się wydarzyć podczas takiej walki, czy podczas konferencji i tak dalej. Tu mogłoby być stare, że to my byśmy się ze sobą jeszcze pokłócili i by było tak, że to byśmy się wszyscy bili napierdalali na siebie, a nie z przeciwnikami, więc mogłoby tak wyjść i może tego się trochę bał też Ferrari, czy coś, nie wiem, ale na pewno dla widza to by było ciekawe, bo wiesz, my ze sobą, co się średnio lubimy, będziemy musieli razem, to właśnie, to mi się też spodobało, że wiesz, my będziemy musieli ze sobą współpracować, żeby pokonać ich. I pokonać też swoje animozje między sobą, żeby swoje animozje, wspólnie. Cały czas walka, a jeszcze poza tym, wiesz, tam mamy to byli dobrzy przeciwnicy, zarówno pod względem contentowym, bo przecież Boxdel jest jednym z najlepszych content makerów na polskim YouTubie, i też umiejętnościowo, no bo Szachta przecież też się umie napierdalać, więc to naprawdę by było i ciekawe i na kompach, i w oktagonie. Kończąc, po pierwsze, pewna pani założyła zrzutkę i ona jest podobno bardzo znana, ale ja nie wiem, ale ty wiesz. Założyła zrzutkę na odzyskanie Instagramu, na zapłacenie hajsu, żeby je dali... to jest? Tak. Ada, no. To ona była od wiewióra, tak? Tu teraz ostatnio była, żyła w nim w symbiozie z inną. Tak. No to właśnie ta Adriana Śledz z Instagrama z tego i założyła zrzutkę żeby zapłacić komuś za odzyskanie Instagrama. Ile trzeba? Aha, bo ona myśli, że dostała, że jej ukradli i chcą pewnie okup, tak? Nie, chyba na odzyskanie, nie wiem. No ja zapłaciłem 6,4 tysiąca Ale ty zapłaciłeś dolarów. okup, czy zapłaciłeś tym gościowi? Nie, ja zapłaciłem odzyskiwania konta, nie okup. Okay. Nikt mi nie chciał okupu. Jakby ktoś chciał okup, to ale wątpię, ja to wiążę z jedną osobą. Nie mam dowodów, żeby to ludzie Stanowski, miał taki przypadek, że wzięli i chcieli od niego okup, nie? Tam 30 koła chcieli od niego. No to ja lepiej na tym wyszedłem. Po drugie, mamy 1 200 000 punktów pod tym filmem, więc tu już przekroczyliśmy, ale łapek jeszcze nie przekroczyliśmy, więc my na razie żadnych disów nie robimy. Bo to my na razie nic nie robimy. Mówisz, że nie śledź, a pod filmem mamy tyle. Chodzi o nasz film Ostatni Kolani, bo my mamy nagrać disa na Denisa, tylko jeżeli będą się zgadzać łapki. Łapki jak się nie zgadzają, ale podbicia się zgadzają. Natomiast... Ale możecie w tym odcinku ale patrz jak fajnie wychwyciłem. 9999 łapek i zrobiłem screena. Dam Łukaszkowi to zobaczył. Czyli na pewno jest już 10 000, ale ma być 15. Słuchajcie, Spierdolamy. Rzecz ostatnia jest taka, że mamy równo 200 wspierających. Przekroczyliśmy 200. Hurra! No to super. I właśnie o nich powiemy. Ogólnie, kochani, my nagrywamy ten odcinek podwójnie. No właśnie, bo teraz jedziemy na Clash'a, zrobimy tam jakieś coś tam, wracając obejrzymy konfę Fejmu i wrócimy tu i omówimy tobie konfę, a już to Łukasz zmontuje. Tak jest. Go. Żeby już było później mniej. TVN24 ci wyskoczyło i mi coś zasłoniło. TVN24, brawo! Brawo! Nie. Dobra, mamy. Filusie, brawo! Szymon Rusin, brawo! Tytanowy Janusz, brawo! To jest dobry gość. Gaza Freak, brawo! Joasia 94 11111. Joasia 94 11111, brawo! Daniel W, brawo! Gęba i to przez EM. Gęba. Brawo! To w tym było. Kto przyprawiał gęby? W tym. Jezu. Ferdydurkę Gombrowicza. Było przyprawienie gęb. Pojedynek Syfona na mnie. Kurwa, ty wykształcony chłop ciebie jest. Filip i Tusia 2 ziomki. Filip i Tusia 2 ziomki, brawo! Brian Gruda, brawo! Pewnie mama jego Jessica. Brawo dla Jessiki. Brian tam, oczywiście. I teraz Ola Sobocińska, brawo! Mojego pieska na zdjęciu. Marcin Dębski. Jest sporo. Marcin Dębski już był, brawo! Ale pewnie zmienił coś albo coś zrobił. Maksimo w akcji, brawo! A ten też był na pewno. Paweł Pablo S. Pablo S. Ale brawo, ale był. Ale brawo jeszcze raz. Coś się źle już były. Ale dużo jest nowych. Jest już was ponad 200. Dziękujemy. Wszystko dostaniecie, bo naprawdę musimy wypierdalać, bo my w ogóle nie zdążymy i w ogóle tego nie zaczniemy. Przejdziemy się tylko do szkoły. Dobra, kochani, jesteśmy z powrotem. Jest 2 godzina. Przejechaliśmy pół Polski i całe Czechy. 2:01. Ja w ogóle tego spotkania zacząłem już tam 8:09, a stąd tu nagrywaliśmy od 11 coś. No 12, 13, 15 godzin już w robocie. No tak, i tak nie mamy tak ciężko jak Wersow, w którym musieli dodać 100 storysików i tego, to i tak nie mamy tak ciężko. Ale jednak 13 godzin człowiek w robocie jest. Dziękować Bogu, że nie mamy tak ciężko jak Wersow, to prawda. No dobra, ale wróćmy jeszcze do tematu, bo trochę się wydarzyło po drodze.
Strzelają do nas? Co to było? To był wybuch jakiś? Słyszałeś to? To normalnie wyjebało coś, przecież to był wybuch. Człowieku. Tramwaj. No dobra, nie wiem. Brzmiało jak wybuch bomby. Feromonowa bomba, on nie idzie, on nadciąga. Dobra, Arek chłopak ze wsi nie znał odgłosów miasta w nocy i się wystraszył. Nie, zmywa ulicę. Wiesz, taki samochód jest, taki duży, ma takie ścianeczki. Dobrze. Tak trochę jak kombajn na wsi, tylko tak... No, tak pierdzielnęło, że szkoda gadać. Ale dobra, nieważne, wróćmy jeszcze do tematu kierownika ochrony z Speedlandu. No bo jak drodze... to my zawsze tam zasięgnęliśmy trochę języczka, troszkę oczka, troszkę uszka. I wiadomo jak to zawsze liczymy. Nie ma filmiku, to później jest filmik. Tak. I to głupio później wychodzi. My właśnie dzięki temu dzięki wam możemy właśnie takie rzeczy mieć, bo to wy nam wysyłacie to wszystko. Jeden z naszych widzów zna dobrze tego ochroniarza, bo ten ochroniarz już nie raz, prawie jak prawdziwy bramkarz, zajebał komuś z główki na przykład. Tak, no mamy tu, ja tak tylko w skrócie przepiszę, bo tu jest dość mocno opisana dokładnie sytuacja, że już rok temu była sytuacja, tu kolega opisuje, że około 19:50 młody chłopak wyglądał na nastolatka, szedł w strefę tam od sceny barierek i tak dalej i tak jakby szedł za potrzebą, on to widział od początku lub po prostu szukał zasięgu, później dowiedziałem, coś tam artyści mieli backstage. Chłopak zaszedł na tyle daleko, że został złapany przez dwóch ochroniarzy, zaprowadzony pod scenę do innego ochroniacza i tam właśnie nasz kochany zajebał kierownik. Zajebał mu listwę, szarpał i zajebał z główki. Co mamy na filmiku? Tej listwy nie widać, on dopiero zaczął nagrywać. On go walnął i potem go zabrał na bok i dopiero jego kolega zaczął nagrywać po tej akcji właśnie. Tak, ale tu widzimy jak bije z główki. No w ogóle wiesz co, bo zaraz powiemy czym oni się tłumaczyli, ale nie ma sytuacji, w której uczestnik imprezy zachowuje się tak, żeby kierownik ochrony mu walił z główki. To nie jest jakieś obezwładnienie. Ale zwróć uwagę na tą rozmowę. On wystraszony stoi tak, a ten gościu straszył, że ich było tam trzech, nie? To jest w ogóle właśnie, to pokazuje... Jeszcze dwóch innych ochroniarzy oczywiście i to jest fajne, że ten nasz widz też, którego tam zaczęliśmy z nim rozmowę, udostępnił gdzieś ten film, no to oczywiście zaczął być straszony, że będzie, bo w ogóle umrze. Więc on rok temu to się dokładnie stało. Tutaj będziecie mieli oczywiście wideo i też screen damy część, żeby anonimizować, żeby nie było kto co, żeby szedł chłopak, ale jak pisał do niego na priv, żeby on to usunął i teraz będzie miał i w ogóle. I co najciekawsze, jak nasz widz powiedział, no ale jaki mógł być powód, że tego młodego, wystraszonego człowieka biliście tam z tyłu? A on mówi, ty nie wiesz, co on zrobił. On obmacywał dziewczyny, robił obrzydliwe rzeczy i dlatego. Nawet jeżeli by dalej kierownik ochrony mógł go obezwładnić, zawołać policję i niech idzie siedzieć za obmacowanie dziewczyny, a nie wali się z główki. Natomiast nasz widz nie był w cienie bity, więc od razu ma na wszystko dowody, zadzwonił na policję. Czy było jakiekolwiek zgłoszenie o jakiekolwiek molestowanie, jakichkolwiek dziewczyn? Nie. Ma komunikat z policji, nic się takiego nie zdarzyło. Po prostu sobie wzięli chłopaka i go biją na backstage'u za sceną i to ten nasz słynny chojraczek, który do Josego mówił bankrucie, ten bogacz. Ale czekaj, ale jak to mówi Konopski, Jose. Nie, to nie jest Jose, bo to po hiszpańsku. A wiesz, najlepsze, że ty sobie wymyślasz ksywę i ty decydujesz. Tak. Jose zdecydował, że on jest Jose, ale Konopski uważa, że on jest Jose. Dlatego mi się wydaje, że Jose również kogoś molestował, bo z tego co wiemy, to on trzymał kiełbasę właśnie wtedy. Nie wiadomo czyją. No właśnie, dwa kęsy, dwa razy podobno ją włożył tylko do buzi. Może Kasiuszował trochę, wiesz jak to Kasiusz. Kasiusz lubi swoją kiełbasę dać komuś podtrzymać, to nie jest problem żaden dla niego. Od razu chwyt jest. No tak. Także my gratulujemy panu ochroniarzowi, myślę, że to też by pod molestowanie Speedlandowi zatrudniania takich ludzi. Myślę, że im to na pewno się odbije. Uważam, że Jose po pierwsze nie przestanie, ale tutaj jak widzimy tego młodego, wystraszonego człowieka, który dostaje z główki od kierownika ochrony. Co się ochroniarzom się tam robi z głową? No pewnie chronić, zabezpieczać, pomagać innym ludziom. Rozumiesz? No i co? Byliśmy w Czechach. Powiedz swoją czeską część. Mariana je w Polsku znana często zmianą partnerów. Zdravím všechny diváky Clash of the Star. Przyszliśmy, kurwa bez okularów, przyszliśmy, bo będę miał te właśnie. No właśnie. Proto jesteśmy się chcieli zapytać
dość polskich penisów, a przyjęła się kwoli czeskim penisum. Jedziemy przez pół świata, żeby Mariannie oddać puchar. Ale Marianka, on będzie czekał u mnie cały czas, świeży i wypolerowany na ciebie. Kiedy tylko wpadniesz, zostanie ci wręczony. Nie znaleźliśmy jej w Polsce. Znajdziemy to gdzieś tu podobno. Przyglądam się ludziom. Twarze zupełnie inne niż w Polsce. Czemu zdenerwowany? No właśnie. Dlaczego tak serio stoisz taki? Pánové, moc vám děkujeme za naši dnešní přítomnost. Przyszliśmy se predać trofej Mariannie. Mariana je w Polsku znana częstą zmianą partneru. Proto se my chcieli zapytać, masz już dość polskich penisów? Marianna, mamy dla ciebie puchar, specjalnie z Polski jedziemy. Hello! Jeździmy za tobą, po całym świecie jeździmy za tobą. Nie zasłaniaj się tym, a ciebie operacja. Z tyłu lampy kręci. To mówiła, że przysięgniemy ją przez to, że z tym uprawiała seks. Ja wiem, że nie masz dostępu do morza, ale też z tym pysznie. Nie powiem, ale ja sobie no. Vlastně je to taková polská takže se na něho těším. Chce udělat válku mezi Polskem a Českem. Byliśmy w Czechach. Ahoj. Było fajnie w sumie. Ahoj. Konferencja Plan powstał po drodze w ogóle. Konferencja co? Plan powstał po drodze, co po mamy drodze zrobić? powstał plan, tak, że w sumie tak jak jedziemy tam, to pasowałoby coś fajnego zrobić. I będzie tam Marianna, no to przecież mamy dla niej pucharu. Przecież nie mamy tego pucharu, ale tak naprawdę miałem Tak naprawdę swój, to był tak? prawie jej. Prawie jej, bo ten jej przepadł gdzieś tam w pocztowych tych, ale tak się składa, że ja nie czyszczę samochodu za bardzo i w bagażniku mam jeszcze z Prime'u z zeszłego roku, ze stycznia, z walki z Wieśniokiem. On ma jeszcze z Royal Division Z2 w bagażniku, człowieku. No bo jeszcze z Klauta, z Heiliga, kurwa. Stwierdziliśmy, że w sumie fajnie będzie jej to wręczyć, bo tyle razy próbowaliśmy jej wręczyć. Wysłaliśmy, odesłali, my cały czas nie możemy, no trzeba. Zadzwoniliśmy do jednego z włodarzy Clasha. Akurat Bardzo tam fajny gość. Polacy to są 4 Polaków w sumie. Znaczy 3 Polaków, jeden jest Czechem, ale który mówi po polsku też płynnie, więc oni nam wszyscy po polsku gadają, że mamy taki pomysł na taki performance, że coś tam. No i oni mówią, że kurde, no spoko, ale chyba nie zdążymy, bo my byliśmy oczywiście spóźnieni. Jak Konferencja to się miała my? zacząć o 18, a my... Wolę się miała zacząć o 17, przeżyli na 18, to i tak dobrze. Nie, o 17 to był się. Natan, żebyśmy byli. Okay. Na 17 bo 18:15 miała zacząć i miała być Marianna na pierwszym panelu. Ale my mówimy, że mamy taki po... fajny... Powiedzieliśmy, jaki mamy performance i on powiedział, no dobra, coś wymyślę, no i to na początku tak nie był zachwycony, trochę się też bał tego, jak mówimy, że wyjdziemy, że po polskich kutasach będziemy gadać, on tak, ale mój później ty, róbmy to, nie? No i wygłosimy swoje te? No i przełożył ją na drugi panel i spokojnie zdążyliśmy. Marianko, to, że dowiedziałaś się, nie będziesz na pierwszym panelu, tylko na drugim, to... Nie kłamiąc, myśmy uczynili. No i zaczęliśmy taki tekst, nie będziemy tłumaczyć, ale ja. Zdrawim wsiechny diwaki. Ale to puścimy po ale tam tu ładniej, powiedzmy tak ładniej, bo tam źle. Zdrawim wsiechny diwaki Clash of the Stars. Przyszliśmy se predać trofej Mariannie po to, że niedawno uciekła z ringu biechem Prime Gala, a nedizwela jisi. A ja nie, to mam. No, gdzie ja to mam? No już mamy sobie to było. A ty tak dobrze czeski znasz z jakiejś działalności? Z działalności przestępczej, którą zacząłem dzisiaj. A ja miałem takie. Mariana je w Polsku znama, częstują zmianą partneru. Proto se my chcieli zapytać, masz już dość polskich penisów, a przyjęła się kwoli czeskim penisu? Tak. Ale to akurat fajnie, bo jak to powiedziałem, to się zaczęli śmiać, więc tak chyba tak, jak gadałem, to i tak nie wiedzieli, o co chodzi. Který jsme si dnes představili, to bude duel mezi PlayStation Princess a Marianou Schreiber, ano? Zdravím všechny diváky Clash of the Stars. Przyszliśmy se predać trofej Mariannie, po to, że niedawno uciekła z ringu bechem Prime Gala i nie zezwedła si. Mariana je w Polsku znana częstą zmianą partneru. Proto se my chcieli zapytać, masz już dość polskich penisów? Nie Marianna.
Marianna, mamy dla ciebie puchar, specjalnie z Polski jedziemy, hello! Jeździmy za tobą, po całym świecie jeździmy za tobą. No nie. Dobra, panowie, Marianna zniknęła, więc dziękujemy. To może gdzieś ją jeszcze wyłapiecie, dzięki. Nečekaná návštěva z Polska, jedeme dál. Przyjęliśmy tu Mariannę, to puchar oni tak wiedzą, a ty nagle znudziły ci się polskie penisy i żeś tu szukać czeskich penisów. No i wam powiem, że śmiechu było oczywiście co niemiara. Najbardziej śmiał się pan Korczarowski z Marianną, bardzo byli zadowoleni. W ogóle, że on tam był, to ludzie nie dowierzali. A przecież z nim rozstała, przecież ona już nie, bo nie. I przemówiła, że on jest zniewieściały, że on więcej ma niż ona, no, a ona tak, ma więcej chuja niż on. Ma więcej niż on. No generalnie strzela z cyców mlekiem on. Ale jednak nie przeszkadza jej to, żeby był innym. Kierowcą mi zawiózł ją do Pragi, przecież ktoś musiał. Ja znam takiego jednego kierowcę, też się uwoził za 2 lata. Ale słuchaj, ale co jest fajne, że on tam w zamian, że nic właśnie. Ale wiesz co było fajne, bo opiszemy to, bo to fajne tam, taka mówię jak jakiś tam podziemny krąg atmosfera, bo oni na tych balkonach tak, że prawie się dotykali. Odbywał w dyskotece. Dyskoteka się nazywa Duplex, to jest podobno 3. największa dyskoteka w Pradze. Są jeszcze 2 kilkopiętrowa, fajny lokal, ale tak wszyscy ci ludzie tak prawie, no jak w takim kręgu stoją przy tobie i tam naprawdę to jak mówiliśmy, to jakby z Bułgarii mafia przyjechała. Każdy koszulka żonobitka, torebeczka, łańcuchy, tak cygańsko. Ale takie gangusy właśnie wyglądały łysi, tacy ciemni jak ja, albo ciemniejsi nawet. Tacy, wiesz, wytatuowani. Ale ty ładniejszy. Typowi takie, nie wiem, Albania, Bułgaria w ten... I dlatego tu tym fajniej wyglądał ten Korczarowski w tym swoim garniturku. A oni wszyscy w tych żonobitkach, kurwa, się śmigają sobie. I on w tym garniturku tak, no jak nas zobaczył, on się wpuszczono nas z tyłu i jak nas zobaczył, to było najlepsze. Już mieliśmy wchodzić z tym pucharem, to pokazywał i bo ona na niego nie patrzyła i on, żeby szybko, to oni tu są, zabiją cię! Nie. Że oni tu są, a przecież my nic złego nie zrobimy. Ona jakby wyciągła ten kij z dupy i powiedziała, dzięki chłopaki, super, że w końcu przyszliście. puchar. Zajebiście. Piotrek, dawaj na scenę, pogratulujemy. Co zrobić, jak ona by tak zareagowała? I właśnie ludzie tego nie mają, a ona nie? zareagowała dokładnie tak, jak przypuszczaliśmy, że zareaguje. Uciekła. Ciekawe, czy na walkę przyjdzie w ogóle. Dlatego nas nie chcieli nas puszczać wcześniej, bo ten mówił szef tej federacji, nie wchódźcie wcześniej, bo ona ucieknie nam z panelu. Dobra, na koniec. No ale chyba największą i tak sensacją ten nasz gag performance jest odebrany bardzo dobrze, ale i tak największym tym właśnie ten Korczarowski się wydało się, bo każdy, dobra, fajny ten, ale z kim ona tam jest? Jednak jest, a tak by nie było go widać, jakby nie uciekła, tylko kamera po prostu, jak się mówili, Marianna, czy chcesz? Pojechała za nimi, no i Korczarowski był. Wyszło szydło z worka i niestety, no, a ona, ale to może jej rozwalił jakiś inny związek teraz, bo ona się ukrywała, że z nim jest, a ktoś się dowiedział, zobacz, zaraz wyjdzie, zaraz to wszystko wyjdzie. Ale ona dzisiaj już teraz dodała, po tym co byśmy nagrali, nagle jest Instastory. No bo już jej pewnie napisał na Korczarowskim w Pradze, bawimy się, knedlejemy z piwskiem. Podejrzana jest ta Marianna, czemu ona tak ukrywa te... Nie, ja wiem dlaczego, bo ona na kilku frontów na pewno jedzie. Tak. No dobra, co tam dalej się jeszcze działo? No, Natan później się już tylko dział. Tych, co nas interesują. No Natan oczywiście, bo to tam jest wszystko, wszystkim cisnął. Ale dopiero jak po mamie pocisnął, to się ten gość obraził. Ja chcę powiedzieć, że ta walka skończy się w minutę. Ja zawsze kończę w minutę. Możesz nawet zapytać swojej mamy, jeżeli nie wierzysz. Bracho, do maminy se nejede, ale ja kocham twoją mamę. Bo mu cisnął Zrobiłem wywiad z jego przeciwnikiem i z nim, zobaczycie. Ale rzucicie fragment, tak? Oczywiście po cesku. Po cesku zrobiłem wywiad i generalnie ja uważam, że zaczął tłumaczyć, tam był tłumacz, ale przy pewnych tych już później kazałem mnie tłumaczyć, po prostu Łukasz miał 2 razy tyle pikania. Po co ma pikać 2 razy? Co się stało, czym cię tak Natan zdenerwował dzisiaj, że zacząłeś się bić? Bo słyszałem wcześniej, że on już wszystkiego próbował, że zdrajca ojczyzny, wszystko i siedziałeś spokojnie i w końcu nagle wyskoczyłeś na niego go bić. Co on powiedział takiego? Co se stalo, že vlastně se na mě tak skočil, protože celou dobu do tebe jakoby jel, říkal o tom, že jsi zradce národa, tady ty věci a až potom nakonec tě to jakoby, víš co, že si prostě se vyjecoval, jako, co byl ten spouštěč? Urazil moji mámu, to jakoby, to se nedělá, mám nějaký zásady a vlastně nic, já ho beru jako polskýho prostě klauna, nic jiného. V kleci už si myslím, že tolik povídat nebude, v Polsku vlastně si kupuje zápasy, už jsem o tom četl a koukal jsem se na jeho tepování a vlastně MMA se posral, protože neumí wrestling, grappling, nic a vlastně je to taková polská
takže se na něho těším. Chce udělat válku mezi Polskem a Českem. OK, tak budeme válčit, klidně si můžeme vzít prostě polský hooligans, prostě český hooligans. OK, já jsem jako pro, jestli on to tak chce, můžeme dát na poli bitku, je mi to kurva jedno. Dobra. Nie, wiesz co, mówił coś do mamy, to już moim zdaniem przesada, mam jakiś swój honor i to już było trochę za dużo i po prostu dla mnie on jest polski. A jak chce, to możemy zrobić bójkę nawet na gdzieś na polu, kibice 20-20, coś takiego. Ale myslím si, že žádný Polák za ním nestojí, protože Nathan je gay, viděli jste, má tanga, bílý tanga, takže si myslím, že Poláci se za Nathana stydí, proto je v Dubaji, kde prostě hulí kokoty prostě a viděl jsem ho na dubai.com. Takže okej, widzieliście to Nathan Tanga. To przetłumacz i ja tak. Znaczy to chyba każdy zrozumiał, a to powiedz mu tylko, że my mamy, jeżeli chodzi o ustawki 20/20, to teraz naszym prezydentem jest kibic, który się bił 70, to Polacy są mocni w tym, powiedz. Nie, no Nawrocki, powiedz mu. Że właśnie jakoby mají prezydenta, který vlastně byl jakoby chuligán, takže Poláci jsou v tom dobří, takže na to jakoby pozor. Ne, proto já říkám, že já cením Poláky, protože Poláci jsou proti. Já si teda myslím, a proto Nathan utekl do Dubaje, protože viděli jste to, má tanga, má růžovou hlavu a proto ho v Polsku nikdo nechce, proto utekl do Dubaje, protože ho nikdo nemá rád a protože je to prostě, on je skrytý gej, on jak mówił o něm, že jsem skrytý gej. Bo ten, co mówił jego przeciwnik, to było same pi. Ty trzeba pikać po czesku, myślisz? No raczej trzeba, ale po co teraz miałby pikać? To każdy zrozumie. To są czoła międzynarodowe raczej. Z jego przeciwnikiem zrobiliśmy z nim, ale też właśnie mam nagranie, bo mieliśmy magiczne okulary. Aruś zapomniał ich włączyć na scenie, ale to chuj. A chociaż się ładnie prezentowałeś, w okularach obaj byliśmy, zapomniał włączyć, ale ja później, bo widziałem jak Maria na telefon, to ona, że uciekała. No to ja telefon w kieszeń, cyk! I sobie chodziłem, a ona udziela wywiadów. To jest obraza Boga, oni to są geje, nie wolno. Ona teraz jest ultra chrześcijanką, ultra tak? Zabijać gejów musi, tak. Okej, a jak się ma z tym rozwiązłość seksualna? Nie ma. Cicho. Nie ma. Kurwa. Bo nie, bo jak nie mieszkasz z nim, to chyba możesz rozpowiedzieć psujesz wszystko. Jest tak, jak jest, koniec. No i właśnie tak podszedłem i tak tymi okularkami zerkałem i tak słuchałem tego wywiadu, to wszystko ładnie puścimy, ale miała warunek, że z Nathanem się nawet nie może zobaczyć. Ona tak nie chciała, żeby cokolwiek zrobił, więc musieliśmy też czekać, żeby zejść z Nathanem na dół, parę słów zamienić, aż ona pójdzie, bo cała ochrona ich musiała totalnie rozdzielać, nie? Co tam się stało? Co ty powiedziałeś temu, że tak wywalił na ciebie? Bo widziałem, że go próbowałeś z każdej strony zdrajców ojczyzny, on w końcu wyskoczył. Słuchaj, bo prawda jest taka, że Samir udaje Dagestańca z Czech, a prawda jest taka, co mnie doszły te słuchy, odezwały się do mnie rodziny osób z Ukrainy, a ja bardzo wspieram Ukrainę, sława Ukraina, że Samir uciekł z frontu ukraińskiego do Czech i nie dość, że jest zdrajcą, bo teraz mówi, że jest którzy teraz atakują Ukrainę, to jeszcze obiecał ludziom na froncie, Ukraińcom, że pomoże im. Oni czekali w okopach kilka dni, że wystarczy prowadzić takie tam rzeczy. Nic nie zrobił, pomierali. I masz wiadomości od tych rodzin biednych. Nawet mam. No, zobaczcie na Face co przyniosę. Myślę, że osobiście może porozmawiać, jeżeli da się tak zrobić. Może jakiś spirualizm, że porozmawiać. Z duchami tymi zmarłych. Tak, zobaczę na Face. Tego jeszcze nie było. W jakiej formule walczycie? Nie wiem, kurwa. No bo mówisz, że nie chcesz MMA, bo on ci na końcu cię rozbierał. On próbował się do ciebie dobierać. Dlatego nie chcę MMA, ale też chyba w K1 walczymy. Wyraźnie się do ciebie dobierał. No, stary, na oczach widzów. To kończyłem bez spodni na Face. Na oczach milionów osób, w tym dzieci. No właśnie. Ogólnie on się obsypał koronami, a tam jakiś żul przyszedł i pozbierał do mnie. Ale powiedz mi, kto w Czechach nie jest żulem? No to z drugiej strony, ale lepiej... Ja tu przyjechałem nad morze. Ale mógłby być... Nie ma morza. Ale jakby było, wyobraź sobie, koronami, a jak było 60 koron, to 60 korona w jednym banknocie. To są sobie konfidenci. Ej, oni mają nawet swoją lekcję, widziałeś? Oni mają nawet swoją... Co? Wyrównałem ją. Tak? No. Jaka? Zapytajcie, jak ją złapiecie. To jest Jason Statham, tak? Kurwa, ja lubię Dobra, słuchaj, na pewno wygranej.
No tak, oczywiście, ale wcześniej jest... Mam wagi ciężkie, nie? Ale wcześniej jest walka tam, bo to jest później. To jest dopiero... Czego oni tak wcześnie robią konfę właśnie? 1,5 miesiąca przed. Nie wiem, oni tutaj widzieli, jaki to rozpierdol. Ciężki. Ale fajny klimat. To co, widzimy się w Manchesterze 30, a później tutaj na walce. Oczywiście, oczywiście. Macie zaproszenie. Ja ci drinkiem wbiję. Ja nie piję. Z czym? Drinkiem ci wbiję żółwika. A jest coś dosypane? Z drinkiem mu zbijesz żulika. Jak będzie dosypany, to proponuj dopiero wtedy. Od tego zacznijmy. A co my tu mamy? Clash of the Stars, Round 2 Crew. Jesteśmy crew. Z drugiej rundy jesteśmy ekipą, tak jakby, że nas dopisali nas do Nathana pewnie. Okej, jesteśmy crew, dobra, no to dobrze. Ogólnie mi się to podoba, takie inne niż tam. W ogóle tacy dziwni, troszeczkę dziwni, no inni ludzie trochę, no bo tam tak było dużo tych niskorosłych takich. W ogóle całkiem możliwe, że wkręcimy tam jednego z naszego znajomego niskorosłego, bo tam potrzebują, tam dużo się dzieje, tam są śmieszne rzeczy się dzieją w ogóle. Tam na poziomie 1,50 m się wiele dzieje. Tam był taki gość, co jest przebrany z jakiegoś szejka, a jego przeciwnik to w ogóle piękny, nagrałem, jest wszystko okularami nagrywałem. Taki bez tego. Z takim łańcuchem od krowy. Zardzewiałem od krowy takim łańcuchem. Takie, oni, no mówię, trochę jeszcze mocniejszy performance niż jeszcze w Prime i takie trochę jak w kreskówce, przerysowane charaktery. Ten taki raper, ten taki, to raper rapował. Czeski Jason Statham był w ogóle też, bo ta dziewczyna mówi, Jason Statham mi pokazuje. Mieli tą, Lexi czeską mają. Lexi czeską mieli, był też Ferrari nie lepsza czeski. niż Ferrari był czeski. Znaczy ta Lexi, no tak, było atrakcyjniejsza znaczy stąd dotąd na pewno lepsza, ale tam patrzyłem ale już... tu nogi wytatuowane, tak, ale tu było tako. Znaczy, Nathan ja mam oczywiście lepiej. mówił, że z nią uprawiał zobaczymy to w wywiadzie. Ej, ta Lexi jest... Ej, oni mają nawet swoją lekcję. Patrz, jest spoko. Normałem ją. Co? Normałem ją. Tak? No. Jaka? Zapytajcie, jak ją złapiecie. Co ci mówię? Tak? Wczoraj. Bo Nathan też tak poleciał, że nie wiem ile z tego wywiadu YouTube nam zaakceptuje, bo Nathan jak jest coś robi czeskiej, to według czeskich wytycznych działa, czyli tam w wywiadzie poleciał do spodu ze wszystkim, bo on mówi, że tam lubi też jeździć, bo tam go nikt nie zatrzymuje, wręcz muszą iść do końca, nie? Więc kurde fajnie, no tylko, że no mówię, 6 godzin w jedną, 6 godzin w drugą, ale tak czy owak się opłacało. No ja pierwszy raz w życiu byłem w Pradze. A nic nie widziałem, mieć miejsce coś zjeść chociaż, no ale trudno, no. Puchar nam się... To twój puchar, ja ci muszę oddać. Oddawaj mi go, uratowanie. Ej, no, jechaliśmy, on był trochę innym stanie. No i znowu, no i ten Prime właśnie takie te puchary robi. Znaczy... A bo to jest... Ty, ale ja miałem champion za wygraną, bo to z Jóźwiakiem puchar, to za wygraną. No data się też nie zgadzała. No. Słuchaj, ja ci powiem tak, ten puchar świetnie oddaje Mariannę. Jest tak rozjebany jak jej kariera i życie. Ten puchar dokładnie jest jak życie Marianny. W częściach. Temu się kurwa inżynier włączył o godzinie 3 w nocy. Nie, no bo chyba rozjebałeś mi policję, teraz nie zrobię. Ja? Co ty robisz w ogóle? Ej, dobra, Arek, później go złożysz. Nie, to musi być teraz. O, to będzie tak. 2:16, po parunastu godzinach. Zabiorą ci dyplom za Giechu, jak to byś robił na wizji, Arek. Kurwa, Tomek, jak to było? Nie wiem. A, wiem jak. Matko, gorąco. Jestem tak zmęczony. Arku, możemy nagrać program? Nie denerwuj mnie, kurwa, czemu mi to rozbroiłeś? A w domu to zrobisz? Chłopie, jak to zrobię? Ja nawet nie wiem, jak to zrobić. To zrobimy to razem, ja ci to zrobię, dobra? Weźmiemy na wzór puchar. A tu nie ma takiego. No i widzisz, widzisz, idealnie. Arek, kontakt idealnie. Tak jakby brakło jakiegoś tego. Wiesz jak to wygląda? Jak antena satelitarna, takie nasłuch kosmosu są. Oglądałem taki filmik z taką znaną polską dziewczyną, co na niebieskiej platformie robi i tam było, ona z 3 chłopakami tak robiła różne rzeczy i tak ich sprzęty wyglądały właśnie. I nie mogła ich postawić przez całą tą. Taka trochę chyba nie jest za dobra. Nie wiem, nie oglądam. Także żonę mam. Puchary Prime'u wyglądają jak kuśki aktorów, czy oni się nazywają statystów? Jak on na nich modele. Modelów. Dobra. Nie odejmuj. Ale możesz stać na stole, bo to bardzo ładnie wygląda. To powiem ci, kto włączy, to zaraz będzie myślał, co oni tu mają. Ten puchar właśnie wygląda jak życie Marianny. Co, dobra, to mamy. No i mieliśmy, bo nie chcemy przedłużać, naprawdę jest późno. Mamy również co? Konferencję Fame MMA. Da mamy. Yes, of course. Mamy. We have that. Wsechnej dziwaki, Clash of the Stars. No i co tam mamy w tym fejmie się?
Przejdźmy po kolei, bo oglądaliśmy całą, tak? W sumie. W pierwszym panelu... To mieliśmy 6 godzin po drodze. Kilka Były konferencji. 3 panele, nie? 3. W pierwszym panelu o dziwo było lekcji w ogóle. No właśnie. Perke. Ja nie lubię takiego pierdolenia. Jak ja rozumiem, że oni wszyscy tu i tak samo Tuszol. Znaczy kurde, no nie gadaj, że nigdy. Ja też, wiesz, nigdy nie, ale teraz karta sportowa to tak. Aleksi mi najpierw, no ja nie powiedziałem, że nie, ale teraz mnie pieniądze. Lexi. Mam nadzieję, że będę umiała odmówić walki. No nie udało się, walczę. Fajna karta, dobra oferta, fajna przeciwniczka, więc wiadomo, pieniądze też fajne, więc jestem. Kurwa mać. W umowie sprzedaży Klauta Fejmowi były dla ciebie kontrakt na 2 albo 3 walki. Kwota niecały 1 000 000 złotych za każdą. I był to warunek sprzedaży. Skąd że teraz akurat takie pieniądze się zainteresowały, albo cię nie interesowały, albo walkę weźmiesz, czy nie, bo z góry to wiedziałaś. Dziękuję. Teraz ty. Coś chcesz powiedzieć? No najlepiej sobie wytatuować właśnie nigdy nie mów nigdy i wtedy nie będzie problemu z taką hipokryzją. Albo prostokąt. Albo wtedy masz wszystko, on ci przypomnie wtedy, że coś nie tak poszło w twoim życiu. Tak. Prostokąt. I chuj, córego, to nikt mi cię rzuci. Przecież mówiłem prostokąt, nie? No i tak. I w pierwszym panelu co tam się działo w ogóle? Chyba największy tam jaki dym to był właśnie Oskar chyba z Bątkowskim Filipem, bo to oni tam naprawdę jakaś nienawiść, no było atakowanie, było wypominanie czym się trudzi dziewczyna Bątkowskiego. Twoja dupa się puszcza rurą. Akceptujesz to, że na X się wrzuca posty, żeby dawać fajne komentarze, to wyślę prezent? Ci w dupę, prawdopodobnie to ty na tym ogórku się dały. A znowu Bątkowski rodziny nie tykamy, więc po raz kolejny tłumaczymy, że nie, po pierwsze nie jest to... Nie, no rodziny nie tykamy. Nie tykamy. Ani jego żony, do jego ani żony, dziecka. do jego dziecka nigdy nikt złego słowa w życiu byśmy wiedzieli, to wspaniała kobieta. Żadnej na pewno super rodziny, dziecko też, tak. Oczywiście, że tak, jest teraz skrzywdzona przez jego, żadnej rodziny nie tykamy. I to jest bez dwóch zdań, więc Filipie masz rację. Druga sprawa, Magda nie jest żadną rodziną, a po trzecie, Magda jest osobą publiczną, więc jej działalność jest publiczna, ona robi to, co robi i zarabia na tym ogromne pieniądze, więc też ponosi konsekwencje zarabiania tych pieniędzy. To nie jest nic za darmo. Wy tak myślicie, że tak, wyjdę do freak fightów, a niech mi nikt nie dokucza, ja tylko to, albo zrobię, nagrajmy śpiewało Big Cyc i też niech nikt to nie powie i w ogóle moja mama nie zobaczy, to tak nie działa. A 4, ja chciałbym przypomnieć jedną sytuację, kiedy Filip daje pisma do sądu, a tu będziesz chciał bić? No albo... No ale o co ci kto to zabiera? Normalnie chcesz tutaj pisma do sądu daje, żeby coś... Normalnie chcesz tutaj pisma do sądu daje, żeby coś wysłać sen, a tu chcesz się na... człowieku. Chciałeś mnie uderzyć, a nie trafiłeś co w samochodzie, to przypominam, a widziałem to nie tylko ja, ale wiele osób w hotelu i wiele osób włodarzy z fejmu, kiedy szedłeś za mną i powiedziałeś, że krzyczałeś, że będziesz ubliżał teraz mojej żonie. Więc ja nie wiem, jak to w tej całej teorii nie tykamy. Moja żona nie jest osobą publiczną, nie występuje, nie jest we frikach, nie jej wizerunek to i ona się w ogóle nie miesza w to, a ty mimo wszystko to robiłeś i teraz, no tak jakoś... Wiesz, ale no, oprócz tego, no Magda, oprócz tego, że jest osobą publiczną, to tak naprawdę żyje w takim wirtualnym domu publicznym, bo czym ta niebieska platforma jest, jak nie taki... Tak, publiczny dom. To jest taki dom publiczny, elektroniczny dom publiczny i tam właśnie te wszystkie dziewczyny, które chcą sprzedawać swoją intymność, swoje wdzięki, mogą to robić, nie krępować się. Tak, ale mówię, to są na tyle duże pieniądze, że zrozumcie. Tak samo Freak Fight, jak ktoś przychodzi, tak jak Filip mówił ostatnio, uważam, że on ma problem z rozdziałem. Co mówi, że on tu przyszedł, bo jest fajnym zawodnikiem. Monetyzujesz trochę tą tragedię. No bo jednak akceptowałeś te warunki. A nie mogę tego powiedzieć, bo wyszedłem na solówkę, wychodzę z gościem za pieniądze i nie monetyzuję kurwa tragedii, tylko monetyzuję moje umiejętności walki na pięści. No nie, przecież masz konflikt, co ostatnio miał co z Denisem i to na tym konflikcie była oparta cała karta, bo dziewczyny walczyły, wy walczyliście. Cała karta była w ogóle otwarta na tym konflikcie i nie przyszedłeś tu, bo jesteś dobrym zawodnikiem, bo dobry zawodnik, jesteś dobrym zawodnikiem, jesteś w KW lub innym UFC. I wtedy faktycznie, a na konferencję to ja. Szacunek, tak naprawdę, odżywka, szacunek, odżywka. Wszyscy mają wyjebane w Bątkowskiego, tylko chodzi o to, że jest po prostu chłopakiem Madzi i to tylko to robi jakiekolwiek, że ktoś o nim mówi. No jeszcze jest pieskiem Rafała Pasternaka przecież, to jest jego piesek, który dla niego zrobi wszystko i tylko dlatego on tak naprawdę jest w fejmie. Ale widzisz, to też jest taka trochę incepcja, bo Filip Bątkowski jest pieskiem, który wyprowadza Rafałowi pieski z tego, jak nie ma Rafała, to jest taki kurwa trochę nadpies.
No, Nadpies. Ciekawe w ogóle, bo ciekawe jak się żyje tak na przykład, że cię dziewczyna utrzymuje ze swoich sprzedaży swoich tych. Jak to w ogóle tak ciekawe. Zadzwoniłbym, ale mógł ale ciekawe w ogóle, jak on się czuje tak, czy on się czuje tak męski na przykład, że jego kobieta tu na nich zarabia? Ma męski, ma dużo tego testosteronu, ma nawet taki nos połamany. Jak jedziesz z żoną autem, otwierasz szybę, żeby pogadać, on ci chce wyjebać, uderza w samochód, kopie, wiesz, później wysiadaj, on się mówi, będę ubliżał żonie. Nie, on nie jest męski, tak gada, że nie jest. Jak to nie? Jest męski. Zaatakować kogoś, wiesz, to żona siedzi obok, kto chce gadać, jakby bezbrudnego i tak dalej, nie chcę coś robić, będąc zawodnikiem walki. Jest męski, jest. To było męskie. Arek, to było męskie, było, nie no gadaj. teraz też w sumie... Będę ubliżał twojej żonie, do mnie, to jest męskie. Moim zdaniem jest. Bo tak mówisz, że nie męski. Jest męski. Udowodnił, że jest męski właśnie atakując mnie wtedy, jak siedziałem w samochodzie z partyzanta. Bo moim zdaniem właśnie jest męski. Ja mam inne zdanie. Ale pomyśl sobie, wiesz co na przykład w domu ma, jakie on ma zajęcia w domu. W domu publicznym na przykład, wiesz jakie on może mieć zajęcia? Ja myślę tak, na przykład cięcie też zajęcie. Umycie ogórka, przecież brudnego nie włoży sobie, więc on musi umyć. Żeby zrobić tego. co? Video. Tak, rzeczywiście. Myślę, że takimi czynnościami się na co dzień. Umyć, obrać, zaciszyć. Kupić w ogóle go najpierw trzeba do warzywniaka. Madzia mówi, skąd do warzywniaka? Słuchaj, przy tym przerobiu to oni mogą zamawiać w hurtowni. Po jednym by chodzili? Wiesz, to trzeba wybrać rozmiar. Ale to trzeba świeże zawsze mieć. To już musieli świeżutkiego prosto z warzywniaka raczej takiego. Znaczy, myślę, że moglibyśmy zapytać Filipa, jak to wygląda z tymi, kto kupuje u nich warzywa w domu. Wiesz co, ostatni raz jak z nim gadałem, to ta rozmowa się źle zestarzała. Później się 2 bieguny rozleciały, więc może nie kupuję. Jak Filip ze mną gada, to później... Oskar mu tam to właśnie wyciągnął, że napierdzielał na jednego. To też jest męskie moim zdaniem, nie? Z Filipkiem współpracowałeś, z tym panem mieli razem kanał i chcieliście robić walkę 2 na 2. No i co? No i to, że nagrywałeś brudy do Szalonego. Że załatwiasz walkę tu, to na przyjaciela, czy tam współpracownika przyjaciela. Dobra, ja uważam, że Filip Botkowski jest męski i dajmy mu spokój. Co jeszcze się działo? Dajmy mu spokój. No co tam się jeszcze działo w pierwszym panelu? Byli jeszcze ci, co ich nie znaliśmy, co musieliśmy przeglądać, co robią. Ten, co nie wiemy i ten, co nie wiemy. Ale okazało się, że jednego wiemy. Bojan to jest ten, co mówi o ulubionych czynnościach. Szczuru. Do szczuru? Szczuru i tam przeróbki takie robił, bardzo lubi, moja też ich ogląda, mówi sobie, to dał fajny filmik. Ogólnie ludzie, którzy nadużywają substancji. Dlatego obwiniłem moją żonę od razu. lubią go, bo on robi właśnie z tego typu content i prześmiewa to. Dlatego tak pierwsza mi przyszła moja żona, wiesz. Ale jeszcze jest drugi taki, tylko jest trochę mniejszy i ciągle mu banują. Szczurwysyn jeszcze jest taki. Pozdrawiamy Szczurwysynka. To jest inny profil w ogóle? Inny w ogóle, bo ten jest Szczuru, a tam jest Szczurwysyn. A bo ten robi 2 gości, ale to jest jeden gość. Tak, Bojan to jest jeden, a Szczurwysyn to jest taki, chodzi w takiej masce szczura, z takim wielką zwitką z pieniędzmi, z takim wielkim, z taką wielką, co po Krakowie nieraz chodzi, wiesz, to jest też zabawny, ale ma problem, bo ciągle mu zblokują, czy to Instagrama, TikToka. Nie jestem za, ale to jednak jest taka tematyka, ale on to jakoś musi umiejętnie ubierać. Ale ten idzie z taką wielką zwitą, z taką wielką workiem, torbą. Wiesz, z niby z proszkiem białym przez ten i wiesz, go zatrzymują go ludzie, pytają ale ja jego content mi się podoba, ty gdzieś tam przeglądałeś, mówisz, że tak średnio, mi się podoba ten jego content, widać, że chłop miał wiele do czynienia. Znaczy nie mówię o tym, ja mówię, że średnio właśnie, że nie rozumiem kontentu tego Hermesa. Ale czekaj, najpierw powiem o tym Bojanie. Ja chcę dokończyć, że mi się ten jego content, który on robi, podoba i jakby jestem fanem, mówię, że ona mi czasami tam podrzuca, że nowe wrzucił, go nie obserwuję, że jak jest jakiś tam śmieszniejszy, to mi podrzuca, ale uważam, że to się nie sprawdzi tam, bo on dalej tym szczurem jechał, a to jak nie ma kontekstu jakby, jak on jest tu, ma ten nos i coś to fajnie brzmi, a on tak tu głosem tego szczura mówił, coś dogadywał. Ja jestem według szczurem, także Nikola, pilnuj się, bo za szczura nie odpowiadam dzisiaj. Ale ja będę osobiście spokojny, także... Wyjdzie w praniu, nie? Wszystko. Nie siadało to. Mój przyszły król Free Fightów, nie wiem, bo jest kreatywny, jest tego, ale musisz byku zmienić, bo jak on, wiesz, zaczynasz gadać szczurem i nagle komuś dopominasz, to jest bez kontekstu, kurwa, nie wiesz, o co chodzi. I tam tym głosem. Szczurem, bo to jest ten głos taki, jeżeli nie oglądałeś jego rolek TikToków, to nie wiesz, że to jest głos szczura. Jednak to nie wszyscy na świecie oglądają. Ja na przykład nie Natomiast drugi, czyli co? Hermes? Hermes. Takie perfumy są. I różne rzeczy też. Hermes, to też to repy takie drogie strasznie są przecież Hermes. To się bać, nie stać mnie, więc nie wiem, jak się czyta. I ja tutaj, zanim powiesz, że go nie rozumiesz, to ja po prostu mam traumę, która nie pozwala mi oglądać, że tam była głównie w kominiarce on występuje. Bo w kominiarce do domu ci przychodzą. No tak. Znaczy ja nie rozumiem w ogóle... Od razu, wiesz, nie rozumiem, o co chodzi w tych... Zobaczyłem, nie wiem, 20 ostatnich rolek i tam na przykład w kominiarce wchodzi do auta, bo w kominiarce daje jakiś plecak Hello Kitty z jakąś muzyczką w tle.
I nie wiem, po 20 000 Ja otwieram drzwi, dwóch kominiarce, przekręca kamerę. Ale i nie rozumiem, o co chodzi w tym. Dlaczego to jest fajne, czemu ludzie to lajkują? Nie wiem, może z tym po prostu nie znam się, bo to teraz są jakieś nowe mody, trendy, kurde, nie wiem. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Ale też się pokazałem, też nie, też nie wiem. Tu idzie do jakiegoś domu starego, opuszczonego w lesie, kurde, w kominiarce za chwilę wychodzi. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ja serio, nie wiem, o co chodzi. Chyba, że o ten podkład muzyczny, że jest taki fajny, czy nie wiem. Może podkład kolejowy? Chuj, jakiś podkład. Może to jest drugie dno, trzecie. Nie wiemy. Kto tam dalej był, Arku, kochany? No ale dobra, w pierwszym panelu to jedynie ta spina w sumie Bątkowskiego z Oscarem gdzieś tam coś, że zapamiętałem to przynajmniej ja. Alan właśnie, z Matrixem. To jest taki Królik, on jest tak? Królik od Maxima Matrix. Matrix. Tak. Oni pamiętamy go. Nieprawdziwy. Pamiętasz go z Wotory, nie? Bo on się wtedy na Wotorę co pomagali. Tak, cośmy tam mieli to studio, prowadzili, to pamiętam i też pamiętam, że on dał wcześniej, nie na tym, jakąś najlepszą walkę dali, co było w głosowaniu jako najlepsza walka i to była powtórka tej walki. Tak? Mogło tak być. Tak było, że ona kilka Wotory wcześniej była, ludzie zagłosowali, że najlepiej by tą powtórkę i to był taki rewanż. I też był bardzo fajny i Królik wygrał wtedy. Mogło tak być, tak. I on, ja w ogóle z nimi wszystkimi sparowałem tam z tymi z Wotorę i oni właśnie obawiam się tylko tyle, że... Ze wszystkimi z Labrygą sparowałeś? Z Labrygą w Petrowie się wtedy bił? Wtedy się nie bił Labrygą. A, czy wtedy? W tamtym? Chyba nie. Bo ja wtedy jeździłem u każdego, byłem z każdym jakiś sparring robię. No i na przykład Matrix jest bardzo szybki, ma technikę i turbo, ale kurde, obawiam się, że jednak różnica wagi to może mieć znaczenie, bo on tam waży 70 kg, on jest naprawdę drobnym. No jest duża różnica w warunkach, nie? No ale ten jest kurde kotem, no nie wiem, ale nie to wiem. w sumie K1, bo w MMA to wiadomo, że... Nie, w MMA to nie, to by go pozamiatał. Przecież to wywróciłby go ten, a nie? A w K1... K1 będzie go dziubał, ja uważam, że no nie wiem, zobaczymy. Wypunktować go może. Wątpię, żeby go zagautował. Kości i będzie go męczył trochę, dziubał. No zobaczymy. No zobaczymy, jak to Alan podpowiadać. Alan, połowę stawki tylko wziąłem za tą, bo taka nienawiść. Nie dlatego, że w sumie jak Fame dzwonił, to połowę stawki już na dzień dobry, że są zniżki i teraz promocje, już nie ma takich promocji. Nie ma letnie. Tak, wiesz. Ja chciałem bardzo tej walki, bo chciałem to zrobić, kurwa, na twojej ziemi. Bardzo mi zależało żeby się znaleźć na tej karcie i specjalnie, znaczy nie to, że specjalnie zjechałem aż o ponad połowę stawki. Teraz to już tak się tyle nie zarabia. Do 2 walk trzecią gratis musisz zrobić takie są promocje. Teraz ale nie. Do 2 walk trzecia gratis i tak dalej. No i w sumie tak, to było jeszcze dymogenne, bo oni tam krzyczeli, tak, coś tam. Czy... Całkiem Królik się nie radził jak na Freak Fighty. Tak? Jak na pierwszy raz. No. Całkiem nieźle tam się odgryzał, no, ale wiadomo, stary wyjadacz, ale ten całkiem nieźle Królik się radził. I co jeszcze tam było w drugiej w takim razie? Bątkowski z tym i kto? Deichmann jeszcze musiał być. Deichmann, który ostatnio kręci liczby. Kręci liczby Deichmann, tak. Ja go pamiętam z live'a u Boxdela, tego pamiętnego live'a. Gdzie mówił tam w basenie, że gdzie oni poszli i one poszły i tutaj i teściową chciał tereferek kuku do basenu. Ale nie, stereotypy dziewczyny, ta Tenculi, ta Domini, czy coś takiego. Tak było, skurczybyczek malutki. Ciekawe, czy teraz kręci, może wiesz, może już zyska sławę, to ponownie uderzy w zaloty do teściowej, bo teraz mam takie zasięgi, no to teściowa może nie pogardzi takimi liczbami. Może nie, próbuje, ładna, piękna kobieta. Piękna kobieta, naprawdę. No także może być. No i ja też właśnie oceniam go niestety przez tamten pryzmat, więc jakoś nie mogę się do niego przemóc, no bo moim zdaniem wtedy zachował nie za dobrze, ale no fajnie, jak teraz kręciliśmy na tych IRL-ach, bo to jest dziwne, że zawsze Wronek te konkretne liczby kręcił, a tu to zestawienie i to wcale ten Wronek aż nie przeważał. Ogólnie to zestawienie kręci, bardzo duże cyfry. Mają za sobą i tam chyba ponad 100 000 lajków miało. Religia Awe Deichmann. No mocno, stary, cię przywitali, nie wiem, może podziękujesz swoim widzom. I czat też opanowany przez Awę Deichmann, tak? Także jest chyba dobrze. Bardzo mi miło, pozdrawiam wszystkich. Także dzięki. Jest support. Ponad 100 000 lajków miało ogłoszenie walki, więc to naprawdę to są duże liczby. Tylko chyba podobnie miał nasz kochany Dalton, bo też około 100 000 lajków go ogłosili. Więc to są tacy ludzie... Nie Soldić? A Soldić nie, Lamek? Nie, chodzi mi o to, że oni właśnie mniejsze liczby kręcą, takie trochę to jest śmieszne, wiesz, no tak. O tym mówię, nie, że tu wiesz. Tak, trochę to jest psykrę, no ale... Ale to może Freak Fight jeszcze muszą się trochę, ludzie nie wiem, trochę się zmienić, to ta widownia może trochę nauczyć tego, że to teraz idzie w stronę właśnie bardziej hybrydowej, a nie typowo Freak Fightowej. No i co oni tam, no oni chyba tam się nie krzyczeli, tylko Deichmann wyszedł ładnie w garniturze, powiedział, że z tego względu, iż ma garderobę
z cesarzem, a cesarz w garniturze był. O co chodzi z garniturem? Czy tak po prostu z szacunku, tak po prostu na pierwszy raz na konferencji? No ja mam szatnię też z panem Marcinem Najmanem i to jest szatnia elegancka. Jak zobaczycie stylówę Marcina, I to tam zrozumiecie, dlaczego tu jest garnitur. Tak. Okej, to kumam. Więc on również też. No tak, bardzo eleganckie, młode Elegancki, chłopaki. młody człowiek. Nie robili żadnych przekleństw, ja nie słyszałem chyba z ust żadnego z nich, więc tacy w porządku. Tacy w porządku. Kto tam jeszcze był? Nie, ja tyle mi się kojarzy. Na Szachta, którzy to tu jakieś jest bratobójcze walki się szykują. Nie będę ukrywał, że trochę mnie zabolało to, co Michał zrobił z Szachtą. Ale co cię boli? Ty jesteś niepoważny, chłopie. Liczę na to, że federacja może da mi wreszcie walkę w MMA, a może to będzie walka z Michałem Pasternakiem. Wtedy byśmy sobie wyjaśnili te wszystkie tematy. Jeśli on jest... Ja serio mówię, jak on jest w teamie Szachty, to nie ma problemu, ja mogę startować do niego. Ty jesteś tak nie muszę. upośledzony, chłopie, Teraz nie? ja mówię. Tutaj w ogóle wiesz, najlepsze jest to, że trochę Szachta tak jakby taki był już taki ustawiony w tym fejmie, bo zaraz będziesz pyskał, to zaraz 20 minut będziesz, tak jakby on, wiesz, miał wpływ na to, ile będziesz biegał. Już 20 minut biegał na tej bieżni. Ja myślę, że Minda po 20 minutach na tej bieżni to już by było... To on by odklepał. Odklepał po prostu, wiesz. On by w bieżni odklepał przy 12 w ogóle minucie. Ja sobie, bo tam słyszałem, ciekawe, bo oni jak to powiedzieli, jak oni to oficjalnie powiedzieli, bo z backstage'u słyszałem, że jak on nie pijesz, to daj. że on ma, ja się nie napiję, że on ma zapierdalać 10 minut na bieżni, ale na pełnym tempie. Na 12. Nie właśnie, że na pełnym tempie. A co znaczy pełne tempo? 100 na godzinę, kurwa? No ile ma taka bieżnia? Nie, no taka bieżnia chyba jesteś 18, nie, no co to na pełnym to jest ciężki sprint, to nie dasz one 10 minut. No nie ma szans. No nie, na pełnym, to jakiś tam jest ustalony. Ciekawe jakim tempem właśnie, co on to będzie? Czy on będzie miał marsze i czy on ma biec naprawdę, nie wiem, 10 km na godzinę? Myślę, że już będzie dużo dla takiego wyjebie. Nie krępuj się. Ja bym się śmiał, jakby wiesz co się stało. Jak on by gdzieś tam jeszcze na tej bieżni kontuzji, jakby przy tym 8 minucie połowy wypierdolił. No ale tutaj powstała pewien bratobójczy konflikt w Akademii Sztuk Walki Wilanów. No tak. Wilanów, na którym postawili Dino jest głośno, więc chłopaki też mogą pójść do Dino w przerwie treningowej. Bo to Dino na Wilanowie... Ale właśnie to Dino, bo nie podobało się tam tym ludziom, bo było zbyt takie ale swojskie. jednak stoi. Ale Lidl niemiecki się podoba tam na Wilanowie, bo właśnie Wilanów to jest tam PO, KO, Tuskie, kurwa, Tusk, Niemcy, tam wiecie, Wilanów powinien w ogóle wyjechać z Polski. Same wursty się tam sprzedają, a nie polska, normalna podlaska kiełbasa. Dino, polska żabka, a nie jakieś. Żabka to masz polska. A nie była Polska kiedyś? No kiedyś była, kurwa, kiedyś wszystko było. Tu też był Polakiem, tak. Wszystko się zmieniło. Nie, to jest chyba te Geronimo Martins z Biedronka chyba. Nie wiem kto to... Nie, Geronimo Martins z Biedronka, a żabkę... Geronimo Martins są w ogóle żabkę to podobno kiedyś miał jakiś Rydzyk udział tam miał, no? w żabce, nie? Tak było. Oj, coś ale, no kurwa, możemy już przejść do bratobójczej walki? No tak, bo wampir... Najwięcej ze starcia Minda Szachta, pamiętam kłótni Wampir Minda. Chciałem, żebyś się odniósł do tej sytuacji, no nie? Za kim byś stanął, za mną czy za Szachtą? Ale to co powiedziałeś, co mówił teraz Michał przed chwilą, to jest prawda, czy nie? Tak, powiedziałem prawdę, że jak trzeba, to... No że jesteś zdrajcą klubowym. Jesteś zdrajcą i zdrajcą. Ja jestem zdrajcą? Ja zdradziłem ciebie? Bo się nie ustosunkowałem. Wampir, ty Judaszu, powiedz, co na ten temat myślisz. Czyli co, przejąłem teraz ksywę po Tyburskim? Wbiłeś mu nóż w plecy. Ja jemu to on wbija mi cały czas. Michał, moje serce krwawi normalnie. No też to była taka śmieszna kłótnia, bo to nie było na poważnie raczej. No tak, ale widziałem zdziwienie Wampira. Co to? Wiesz co, ja nie uważam, żeby Minda zrobił coś sam. Ja uważam, że tam trener ma jakiś kurwa dziwny plan 9D. Masz trochę żalu, że ostatnio Michał pojechał do Torunia, spędził tam noc w Toruniu i nagrywał z Szachtą? Niedługo odcinek na EBB zajebisty. Bo to jest jego człowiek, to jest jego chłopak, to jest dobry chłopak, to jest jego chłopak. A teraz, wiesz, oni Szachtę wzięli do tego EBB, no bo Szachta się sprawdza, on kręci cyfry, no oni pojechali gdzieś tam z nim do Energylandii, naprawdę ten cyfry robi, bo jest taki poczciwiak, taki, wiesz, taki prawilniak, ale nie przesadzający w prawilniak, taki, wiesz, taki trochę się wkurwi, a tu się pośmieje, no i biorą go do tego EBB. Tu się zawstydzi, jak kobieta jakąś zobaczy, coś tam, no tak. I wiesz, do tego EBB, zresztą, wiesz, to dał się fajnie poznać, że to się na przykład ten mnie zdradza, to się coś takie fajne ma te zasady i nie widać, żeby on gdzieś tam się, wiesz, z tym ani obnosił, ani je przeginał No i co? I mówi, że kurwa, że komu będziesz kibicował do Wampira? Mówi, Minda go postawił pod ścianą, albo ja, albo on. Tak wiesz, tak trochę dziewczyna. A o co zapytałeś? Ja czy Szachta? Za kim byś stanął, komu będziesz kibicował?
Teraz Prosta odpowiedź, Michał. Prosta odpowiedź. Czy minda? Wygra lepszy, Kamil, wygra lepszy. Ale nie mydl oczu nikomu. Wygra lepszy, słyszałeś? Debilu, wygra lepszy. Ale Bartek, daj odpowiedzieć. Dobrze, dziękujemy Michale, bo tutaj jednak trzeba zostawić... Mi to wystarczy. Wyjaśnijcie sobie to jutro na macie. Jutro jestem na treningu, zobaczymy jak będziesz śpiewał. Tu koledzy czy ja? A on powiedział, komu byś kibicował? Mi czy mi, ty Szachcie. I powiedział, że wziąłby z nim walkę, żeby wyjaśnić sobie wszystko. A papież wyszedł, ty to powiedzieć naprawdę? Ty jesteś trzeźwy i normalny? Ty byś wziął ze mną walkę? Tak było, nie zmyślam, wiem, że widzę, że tego nie słuchałeś. Znaczy, coś tam takiego było, ale chyba tam na wampir mówił, żeby wyglądałaby jak nasze sparingi, No tak, nie? Tak jakby po prostu on się z nim na sparingach... Ale powiedz, co przyszło do głowy temu Mincie? Co naprawdę on by chciał taką walkę, by to grzało? No to wiesz, to jest jedna akademia, która zawsze za sobą, oni zawsze to podkreślali, że jeden za drugim i tak dalej. No ja już widzę Mirka, jak biega 30 sekund, jest w jednym narożniku drugim. I mówi tu, dystans. A w drugim, kurwa, no... Kolano, blokuj kolano. Lewym, uważaj na lewy. I dwie garze. On teraz uderzy prawy, prosty, lewy hand. Tak, blokuj prawo. I człowieku. Skórę by se rozdał. I ma dwie garze ma. No tak. Win-win. To jest dobry pomysł w sumie. Ustawi jeszcze walki i sobie jeszcze trzecią garzę z bukmacherki weźmie. No jest. Temu będzie lepiej odpowiadał, temu gorzej. Dziwna była ta sytuacja, no nie wiem, czy Minda faktycznie tak się spiął to, że oni biorą tego szachty, nie wiem. Podkontentował po prostu, żeby się coś działo, nie? I kto jeszcze tam był gdzieś? No Boxdel był na jednym panelu. Boxdel właśnie chyba ten panel prowadził. Drugi, tak? Drugi, no. Boxdel prowadzi, tylko ten panel prowadził. Ciekawe. Znaczy my potem pytaliśmy admina, to mówił, że... Boxdel se prowadzi, co se chce. Co sobie będzie chciał, będzie se prowadził, że tu uważał, że to będzie jakiś demogenny, że on tam może podkręcić, a gdzieś nie może, no to... Wiesz co, nam pasuje do tych chwilek, no co by nie gadać, wiem, że tam już wiesz, tu ludzie, a tu go nie chcą, a tu go chcą, a tu ma to tamto, ale on no, ale jednak wiesz, jak się go tu słyszy, on ma zorientowanie, czuje to, kurwa, czuje i te friki, czuje i ten internet, tak. Jak się tam słyszy, to wie, że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. No tak, ale zwróć uwagę, nie było słynnych tych takich, nie wiem, tronów. Zawsze były te trony czerwone, gdzie siedział Boxdel i siedział Gola. W ogóle Wojtka Goli nie było całkowicie. Że Gola już na konferencji się nie będzie pojawiał? Może akurat tylko kawałki nagrywa jakieś. Czy może ta garza, którą dostaje, nie jest na tyle duża, żeby... I to wam powiem ciekawostkę. Mój barber właśnie wstał i potwierdził wizytę, którą zaraz idę. 2:37. Naprawdę za chwilę idę do fryzjera. Świetnie. Dobra, mówmy dalej. No i... No nie było tych... No wiesz, Gola teraz ma Gola, to ma tych... On musi dywersyfikować, nie? On nie może siedzieć w jednej federacji. On musi dywersyfikować. On może też chwilę siądzie w prime na fotelu. Ja myślę, że tam kolejne jakieś, wiesz, tam było Ozie, to pewnie teraz atomową elektrownię pewnie będą budować coś w tym stylu. Spokojnie, że tak. Może z KPO coś wziął, wiesz. Mogło też, no. Jak na Swingers Club dają Denisowi, no to mogliby Goli dać na elektrownię atomową. Ja myślę, że on na ten... Może on wziął na ten jacht, bo te teledyski na jachcie kręcą, bo tam ktoś dostał na jacht. To może Gola, bo tam ten teledysk ostatnio jest na jachcie. Możliwe, no. On może w ogóle ja uważam, że Gola w tym momencie akurat musiał dywersyfikować, dlatego go nie było. Jest to możliwe. No i dobra. I co, i koniec? No nie, jeszcze był trzeci panel. Trzeci panel, no i tu już można powiedzieć najmniej. No. Był Materla, fajnie Materla został przywitany i to trzeba przyznać, że społeczność fightowa i te dzieciaki, które tam były na konferencji, przywitali go no, tak zgodnie z jego osiągnięciami. Był cesarz, który starał się w jak największy sposób sprawdzić cokolwiek ciekawego i freakfightowego, no tak, niestety go gasili. Tak, Tuszol nie odbijał za bardzo, no to on się tam na naszego mistrza Adamka się zaczaił i tam go atakował, podgryzał go cały czas. Chlapnąłeś coś dzisiaj, czy nie? Czy na sucho? Czyli jednak ta choroba psychiczna jest. Co ty się tak uczepiłeś tego przewoźnika naszego jedynego lotu? Cały czas masz, kurwa, jakiś problem do lotu. Dlaczego ty takie rzeczy robisz jako człowiek, który mieni się patriotą? No najebał się, wszedł na samolot, no i go normalna sprawa. No i tu chłopaki jakby, no nie dziwię się Mateli z jednej strony, że wiesz, że on ma inne przekonania i nie chciał tego słuchać i go z tego, na drugiej stronie to są freak fighty, no i Najman jest po to i jest tu dlatego brany, no nie dlatego, że jednak ma wybitne zdolności
w walce wręcz. Tylko, że on właśnie nie robi takiego, on nie robi bydła, nie robi dymów takich patologicznych, tylko on bardzo elokwentnie, zabawnie i tak dalej, więc rzucili go po to, żeby po prostu nie było stypy tak naprawdę na ostatnim panelu. Tak. Po to był tam I on tam próbował kąsać, wiesz, że tuż on nie odbijał, no to on poszedł z tego Adamka. Może trochę poszedł za mocno, nie za mocno, że wiesz, coś źle powiedział, tylko za dużo już, bo no, to nie była, mówili, to nie jest wasza walka, on, tak, no, ale cały czas gadał, ja cały czas do niego atakował, ale jednak było to jedyna rzecz, która tam była ciekawa, więc z drugiej strony rozumiem też blokowanie tego, a z drugiej strony, no kurde, żeby tam cokolwiek się działo, to trzeba było też temu Najmanowi mówić. Soldic, no taki trochę, no kurde, ten tłumacz, przetłumaczyli, nie usłyszałem to, ale bronił Najmana, znaczy ja bym powiedział, że zna Najmana i tak dalej, no ale że do Adamka z szacunkiem. No tak, nie ma. No ale w sumie tak naprawdę Soldicza i Dawida Załęckiego było najmniej tam słychać. Ja nawet za bardzo nie pamiętam. Dawid to w ogóle fajnie zaczął. Ktoś mówi, no bo ja coś mam. Jakie było pytanie? Druga sprawa, przypomnij mi pytanie. Oni czy się cieszą, że materiał? No na przykład chciałem powiedzieć, żeby Kira wracał do zdrowia. Jakie było pytanie? To jest Dawid cały, ale no mało ich było. No i ten trzeci panel... Słuchaj, on, wiadomo, że to nie po to ich wzięto, żeby oni dymili. Nie po to ich wzięto, żeby tam była jakaś dyskusja zawarta. Po to ich wzięto, że to są duże nazwiska, które przyciągną i które oddadzą w ringu. I to od początku było wiadomo, więc też nie ma co narzekać na ten panel. Tak, o to chodziło, żeby mainstream powiedział. Bo nie można im tego odebrać, że cała branża i wszystkie portale z branży MMA zwariowały, jak było ogłoszenie materii. Wszyscy zwariowali. Potem Soldicza to samo. Potem była odpowiedź KSW i znowu i tak naprawdę dużo się o tym pisało i to jest głośno. Tak? I to też jest trochę tak naprawdę pstryczek prosto w nosek Martina Lewandowskiego, bo tylko w niego. Tam raczej nikt nie ma problemu do... Tak, prosto pstryczek w jego nos. Pokazanie jakiejś tam siły, pokazanie jakiejś pozycji obecnie, bo ona jest coraz mocniejsza. A KSW niestety uważam, jakoś tam troszeczkę traci i w stosunku do Fejmu, który nie jest bezpośrednią konkurencją, ale w stosunku do Oktagonu już bardzo, bo mówi się coraz bardziej, że Oktagon zaczyna większe liczby kręcić, więc oni tracą pozycję tej głównej federacji sportowej w Europie. Że niepotrzebna jest ta wojna. Przecież KSW nie powinien wojować w ogóle z Fejmem, powinien posypać głowy popiołem, przyznać się do błędu, że przeoczył ten moment, w którym mógł po prostu zrobić hybrydę i tak dalej i dalej działać, bo zwróć uwagę, jak oni będą walczyć z Fejmem, a to teraz wchodzi jeszcze duży gracz Oktagon zaraz i wiesz, to już może być problem dla KSW. No i tutaj jest bratobójcza walka, przyjdzie wróg z innego kraju, nasz ze wschodniej granicy. No słuchaj, my nawet dzisiaj spotkaliśmy się z Mateuszem Negierskim, to przecież on odszedł z KSW, bije się teraz w Oktagonie i powoli będzie tak. A wiesz dlaczego powiedział, że nie, że on by wolał w KSW, bo dla niego to większy prestiż w Polsce KSW, ale dużo większe pieniądze dostaje tam, bo dostaje tyle samo, tylko w euro, co w KSW, więc... Kurwa, razy 4. Tak przynajmniej powiedział, więc myślę, że może mieć KSW zaraz problem. Może mieć zdecydowanie. Ci już, którzy schodzą ze sceny, legendy, te konie napędowe, czy pociągi, nie wiem, no konie napędowe. Bijące serca KSW. KSW przejdą wszyscy do Fejmu, odcinać kupony. Młodzi, prosperujący przejdą do Oktagonu i KSW się zamknie zaraz, stary. Tak, jeżeli Martin nie zmieni się, to tak się mają może najlepszego okresu. Nie mają faktycznie najlepszego okresu. Wiesz co, no, błąd jest, to zacietrzewienie się z dużym błędem, więc na pewno Fame też po to robił. To jest jakieś tam pokazanie siły czy coś, więc patrzenie na ten trzeci panel z perspektywy atrakcyjności, godności w porównaniu z innymi, no nie ma najmniejszego sensu. Znaczy dla fanów freak fightów, takich typowych freaków dymów, to nie, ale jeżeli właśnie chodzi o nie można tak patrzeć, nie można patrzeć na ten panel właśnie tak, no bo oni przyszli tam się bić, tu nikt nie wiedział, że będzie dym. Najman coś tam próbował robić, więc pewnie oddadzą, no ale szczerze powiedzieć jeszcze jednym. Pas WB. No ale wiesz co to oznacza? Żeby ci taka organizacja jak WBC pozwoliła o taki pas, to musi spełniać wszystkie wymogi, czyli to musi być pełnowymiarowy ring. Oni będą musieli wybudować ring. Mnie w ringu najbardziej ring girls interesują. Nie, no ale to nie było A czemu w klatce też są ring girls, a nie cage girls? Słuchaj, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy na słynnym Fame 15, które przypominam tak wiele, bo ty dużo walczyłeś, ja dużo stałem pod ringiem wtedy. Na 15 byłem też, no i co tam było? Dwukrotnie byłeś, a ja stałem pod ringiem i był ring, w którym bił się Sarius albo Cyrus, jeszcze nie wiem, z Wrzoskiem. I był ring. Ring? Kurwa, był ring, ci powiem. A tam nie było klatki rzymskiej wtedy? Była klatka rzymska, w której biłeś się ty.
ze starym Muranem. Była klatka rzymska, w której bił się Dubiel z Błońskim. 17 minut, przepiękna walka, pamiętam jak dziś. I był ring zbudowany też, w którym bił się Wrzosek z Sariusem. O kurde, no to... Psia kostka, motyla noga. Pamiętam to jak dziś. Czyli to nie jest żaden problem dla Fame. Nie jest, wiesz, to ring nie jest pierwszy raz i on był i bywał, ale to ja uważam to właśnie, bo to trochę tak wybrzmiało, oni to ogłosili jako wielką rzecz, ale widzę, że to jakoś tak nie wybrzmiało. Ja uważam, że to jest coś, bo to jest takie wydarzenie, jak idziesz po prostu w stronę sportową, w stronę hybrydową. Oczywiście, znowu dla sportowych, dla fanów sportu i sportowego, wow, ale dla fanów freak fightu, czy oni tam nawet nie wiedzą, co to... Myślę, że co drugi jakby zapytał, rozwiń skrót WBC, to by nawet nie wiedział, o co chodzi, kurwa, nie? Tomek, rozwiń skrót WBC. World Boxing coś tam. Consult. Konsul? Konsul, no, czy tego consult. No tak, jak się to... No tak, no chyba tak. Nie wiem. Bo WBA to World Boxing pewnie Association, WBF, World Boxing Federation, a tu World Boxing co? No ale to jest duża, to jest chyba jedna z dwóch największych, tak? Te najbardziej prestiżowych federacji, tak? Od angielskiego terminu White Blood Cells, czyli to znaczy liczbę krwinek białych. Na badaniach to wychodzi. Dobra, WBC Pass. White Blood Cells. No, World Boxing Council. Dobra, okej. No dobrze powiedziałem. No, nie wiadomo, co znaczy. Ale to jest jedna z największych federacji, najbardziej prestiżowych federacji bokserskich i ja bym tego tak też nie... Ja wiem, że to mówisz dla tych free fightów, ale zauważ, że Fame stara się celować już nie tylko w tych free fightów i ona tych free fighterom zapewnia. 2 pierwsze panele były dla nich. No kurwa, Bątkowski tam jest przecież nie dlatego, że jest wybitnym sportowcem, tylko dlatego, że ma Magdę. Alan się bije z tym, totalna różnica wag, to jest typowy freak fight, tak? Dali te 2 panele, więc ten trzeci jest taki i ta dokładka w postaci tego pasa, ja się kompletnie jestem na przepisach, ja się w ogóle dziwiłem, jakim dali. Ja myślałem, że to WBC, to robi tylko WBC, swoje robi, nie może dać komuś tego pasa, jednak jakoś tam się dogadali, może, muszą spełniać warunki, ale uważam, że to jest właśnie dobra strona. Jeżeli chcesz zaznaczyć dalej to swoje CV, tak przekształcać na bardziej sportowe, to jest świetny krok, tak? A Freak Fightowi mieli 2 pierwsze panele, plus Najmana wcześniej, którego kurwa cały czas krzyczeli na niego. No niby tak. Więc generalnie wiesz, no jeżeli chcą iść tą stronę, jeżeli chcą jakoś kąsać coraz bardziej, no KSW chyba nie miało walk o takie pasy, no bo to jest jednak MMA, tak? Więc nie było. Chociaż tam też jakieś tam były bokserskie czy... KSW, ja nie przypominam sobie, że miała w jakiejkolwiek innej formule niż MMA. Tam tylko w MMA się biło. Miało. Co miało? Jestem pewien, że było na pewno może na początku walki. Gdzieś coś. Było K1? Było. Oj, w KSW był K1? No tak sama nazwa wskazuje. KSW K1. Nie, było. Arek, no 100%. No, dobra, proszę. No to może jedno tak ale tam nie ma rankingi, mają wszystko, to jest MMA federacja typowo. No dobrze. Nawet nie jedna. Ciekawe. No dobrze, wujek Google. Sprawdzimy. KSW. Walka K1. Proszę bardzo, co nam wyjdzie? Zobacz, stój, dobra. A ja i głupio mówi. Pierwsza walka w historii K1 miała miejsce na... A dobra, no było na gali KSW 71 i Różal się z Zimmermanem bił. Okej, ale to brali dlatego, że Różal no po prostu jest... Ale było. Tak, no. Przegrałeś, płacisz nam w chuj hajsu. No ale to chłopie to gadasz tak jakby, wiesz, a w fejmie co chwilę nie, no, zdecydowanie tak, tu ale nie może nie było. rękawice, tu K1, tak, tu oczywiście. Dirty Street Boxing, tutaj walki w klatkach rzymskich. Stary, no fame ma pełen wachlarz wszystkich różnych. Tak, ale tym bardziej to, że jakaś tam poważna federacja bokserska daje im zrobić w tym walkę, jak mają takie freakowe i tu chłop z tym niskorosły z dużorosłym, to jest coś. I generalnie szacun za to, że jakby to zrobili. Ale tak mówisz, no dzieciaków to nie za bardzo podnieci, ale może ma przyciągnąć właśnie ludzi bardziej tych KSW-owów, sportowych i tak dalej. No, jeżeli idą w tak stronę hybrydową, to jest naprawdę dobry ruch, bo to przynajmniej pokazuje, że są ważni. Skoro tak duża federacja pozwoliła im zorganizować walkę o ten pas, to znaczy, że się liczą w świecie, tak? To jest przede wszystkim to. A jak wiadomo, hybryda to przyszłość. Elektryczno-benzynowy. Tak. Co jeszcze, Arku? Też paznokcie można mieć. Można mieć hybrydowy, tak. Tak. Co jeszcze? No to tam tyle się działo chyba. No i to już kończymy ten program? No, teraz umrę w jak ja pójdę do tego fryzjera, już kurwa nie kumam bazy. A, mam jeszcze aktualizację z Drezenka. Najnowsze aktualizacje z
TV Drezdenko. No i Zapraszamy. kontaktowało się z nami kolejnych kilku komorników, moi drodzy, i niestety te 2000 tam z odsetkami, to czyli nie prawie jest 4, tak to różowo. nie jest tak różowo. Nie jest tak... I chyba zaraz dojdzie do tego, że ten Igor miał rację i dojdzie do 200 000. Bo mamy kolejnych 3. Jeden tam był na 4, jeden był na 6. I Urząd Skarbowy na 8. Urząd Skarbowy na 8 i jeszcze z ubezpieczalnie ten fundusz gwarancyjny. Czyli gdzieś uderzył czymś w coś. Bez ubezpieczenia był, bo to jest fundusz gwarancyjny, No i dostajesz karę. I on dostał tam 6 000, że to było w 2010 roku. 6 000 plus odsetki. Wiesz co, to też zależy z tymi to się musi ktoś zająć, tak jak u mnie po tej całej podłości, po tym zniesieniu podłości, po tym wszystkim trzeba pójść do takiej mądrej pani, jak ja poszedłem, czy tam pana, poszedłem do bardzo mądrej pani i pani mi przejrzała i część była, część nie była, bo to tak ci wisi, a ty musisz napisać, a już nie wisicie, a oni, o dobra, to już nie wisimy, sorry, myśleliśmy, że wisimy, tak może byś zapłacił, nie, bo już nie wisicie, to też nie jest tak do końca, bo to jest odległy termin, to jest 15 lat, no ale jeżeli dłużnik wykonuje jakiekolwiek czynności, to się nigdy nie przeterminuje. Jeżeli ich zaniecha przez 10 lat, to się przeterminuje. Różne też jest, bankowe jest różne i tak dalej, więc ciężko nam powiedzieć, ale w każdym razie te osoby zgłaszają i nie jest to 2000, to jest w tym momencie około 20 już. Koło 20, tak, koło 20 000 się zbierało i jest inny problem, dlatego że Dalton nie zgodził się z tamtym rozliczeniem, które było, że tam było przez tego Igora, on wystawił fakturę i mu dał do ręki. I teraz wiesz, co się stało? My zrobiliśmy jak dym. Jak to w Prime, Cassiusz do ręki. Cassiusz tak, do ręki kiełbaskę. Ale my zrobiliśmy dym, oczywiście te pieniądze gdzieś tam pooddawali, zwróciły i tak dalej. I teraz Dalton z nową datą wystawił nową fakturę. I teraz z tą datą ta faktura już nie może ujść przed komornikami, bo Prime będzie miał przerąbane, więc Prime będzie musiał teraz, bo to już było przed datą, po dacie, wystawił fakturę po dacie, czyli już wiedzieli od komorników. Jakby to było wcześniej, to nie musieliby im płacić, bo nie wiedzieli informacji, a teraz Prime już ma informacje od tych komorników, faktura jest wystawiona z datą późniejszą, więc będą musieli każdemu z tych komorników teraz oddać po jakiejś, nie po całej kwocie, ale po jakiejś tam kwocie, bo to jest jakiś tam procent. No nie, to nie jest tak. Jeżeli komornik się zgłosi na taką, to musisz oddać całość, a zostawić tylko minimalną krajową. Jest przepis, który jest minimalna krajowa, nie wolno ci ruszać z konta. A jak w tym momencie masz 4 komorników Urząd Skarbowy? Najpierw Urząd Skarbowy chyba, nie? Najpierw Urząd, ale oddajesz, jeżeli by starczyło, oddajesz wszystkich. Ma ci zostać tylko, nie mogą ci zabrać do tej minimalnej. Ale no dobra, ale nie starczy na wszystkich. No to pewnie jakaś część. Nie, starczy. Właśnie, czyli no tak, przecież oni oddadzą wszystkich z Urzędem Skarbowym i nie zostanie mu już nic. I tak trochę jak chciał potegować, tu pokombinować, tu się że go oszukali, a tu jednak się okazuje, że tak nakombinował, że zostanie bez żadnych pieniędzy, ale z drugiej strony zostanie też bez długu. W namiocie. No ale będzie miał kolejną walkę, to już będzie czysto dla niego. Czyli w tym namiocie, w którym komentujący postawił na Oleciupę. Kurde, trochę mi szkoda tego Daltona, ale z drugiej strony to jest gość, który jest rocznik 8-7, jest dorosły, przecież wiedział, jak swoim życiem kierować. To też nie ma co, nie? Przecież wiesz, to nie jest tak, że on nie ma rąk albo czegoś. Mógłby pracować, jak mu się nie chce chyba, nie? Ty wiesz co, on też jest, kurde, on jest zagubiony, nie do końca rozumie, uważam, ten świat i tam jest dużo przez to błędów. On może, wiesz, nie wie co jak, o tych długach nie wiedział. Ja bym też tak nie rzucał na kanwę jego, gdzieś tam nie ma jakiegoś dobrego doradcy, sam sobie z tym nie radzi. Ale też nie można tak mówić, tłumaczyć i go, wiesz, głaskać, jak te długi są. No trzeba będzie pewnie jakoś rozwiązać, żeby on cokolwiek tych pieniędzy dostał. No poszedł walczyć i wraca do tego samego. On tych długów, że ma czy nie ma, to dla niego było to obojętne, bo to nie jest człowiek funkcjonujący normalnie w obrocie normalnym, pieniężnym, bankowym, któremu by stawiało to problem, a on i tak miał wyjebane, więc generalnie to, że on tych długów nie będzie miał i będzie dalej w lesie, to uważam, że go nie zadowoli. Jakoś trzeba znaleźć jakieś no ale w tym momencie już rozwiązanie. Ciężko, bo ten Igor jednak miał dobry pomysł wtedy. Tak, Igor, sorry, zwracamy się, nie ale, jesteś chujem. Nie, ale wiesz o co chodzi, to nie Igor najgorszy to nie do końca legalne, no bo wiesz, on próbowali, wiesz, zamieszać, żeby dostał do ręki pieniądze. Znaczy mówić, nie mówić, no to inaczej. Igor chciał pomóc, żeby jakieś pieniądze dostał. Teraz się okaże, że jednak po odtrąceniu wszystkiego komorników zostanie już niewiele. A to nie jest tak, że dochodowy też będzie musiał zapłacić wtedy? Bo patrz, nie odtrącą ci komorników, tylko patrz od tej kwoty, co wystawiłeś fakturę. Tak. Czyli on będzie musiał zapłacić jeszcze dochodowy od tego, a to mu zabiorą ci. Nic nie zostanie, nic mu nie zostanie. Dobranoc. A, mamy jeszcze rozmowę, też wyślemy, oczywiście z Michałem Gałą, tegośmy tak trochę nagrywali, mamy, więc ten punkt też tutaj sobie wstawimy tutaj sobie. Michale, cześć i czołem. Dzień dobry, moje domku, dzień dobry, Arku, witam serdecznie. Ale słuchajcie, kurde, dobra, to najwyżej wytniesz, bo ja wiem jak działa YouTube. Longiem nie będziesz puszczał naszej rozmowy. Ile wy kurwa jedziecie z Krakowa do Pragi? Przecież to chyba nie jest tak daleko. 600
600 kilometrów to nie jest daleko? 6 godzin. No. Dobra. No to ale to możesz, no to możemy dać. Słuchaj, powiedz mi tylko tak, wiesz, też na szybko, bo jak jedziemy w aucie, to nie będzie jakiś, wiesz, nie będziemy się tu roz tego. Co tam się stało? Bo był jakiś jeden termin sprawy, którą ty przegrałeś i tam się coś Marti Renty mocno uruchomiła. Jakbyś mógł powiedzieć 2 zdania o tym. I oczywiście o Sylwku, który powiedział, że on jest niewinny w niczym. No jak zawsze. Wiesz co, no jeśli chodzi o Marti Renty, no to ja przegrałem sprawę o zniesławienie. Przecież tam jakby wybrzmiało chyba na Insta Stories i okay. Ludzie, wiesz, trochę jak zwykle dopowiadają, tak, narracji, że ja tą sprawę główną przegrałem. No jak główną przegrałem, jak nawet pierwsza instancja się nie skończyła. Okej. Czyli to już była sprawa, którą ty wytoczyłeś Marti Renty, czy ona tobie o zniesławienie? Nie, ja jej założyłem, bo wie, jaką dezinformację zaczęła, wiesz, na mój temat tworzyć i ja postanowiłem mieć w końcu te przysłowiowe jaja, bo zawsze byłem taką pisteczką, że nie, spokojnie, nic się nie stało, wiesz, deszcz napierdał, kurwa, gradem ostrym, a ja nie, to słońce. I założyłem tą sprawę. Nie moja wina, że sąd 3 lata czekał bo ona tak napisała, sąd 3 lata miał na rozpatrzenie tej całej sprawy, miał 3 lata, to chyba słusznie podjął decyzję. Jakie kurwa 3 lata, jak tam, nie wiem, rok to się zaczęło, a 2,5 roku to my czekaliśmy, aż pierwsza rozprawa się jakby rozpocznie. No to wiesz, no to o czym my mówimy. Okay. Oni wiedzieli, że to jest nie jest jakby taki pilny temat, tak, bo takich pewnie pozwów jest milion, ja zdaję sobie z tego sprawę, tak, i też jakby dopiero w momencie złożenia dowiedziałem się od adwokata, że mogę o tym zapomnieć i z ręką na sercu Tomek tak było, że kiedyś do mnie adwokat wysłał SMS-a, zadzwonił i mówi, no panie Michale, będzie sprawa w Warszawie. Chyba jaka? Ktoś mnie znowu pozwał? A to się okazało, że to właśnie ja pozwałem tutaj moją ulubienicę, że tak to nazwę. Także to jest pierwsza instancja, sprawa z artykułu 212, czyli zniesławienie, którą ty wytoczyłeś Marti Renty. Będziesz się odwoływał, co dalej? Będzie apelacja, Tomek, tak, i ty na tej apelacji będziesz zamiast mojego adwokata i to rozpierdoli babcia, wiesz co, jak ogląda te tureckie seriale, zawsze skrzypce są, się śmiejemy. Skrzypce muszą być. Dobra, a powiedz mi, a ta główna sprawa jeszcze się nie skończyła nawet w pierwszej instancji, tak? Nie skończyła się, Tomku, nie skończyła się. Pamiętaj, że ja mówić nie mogę, ale chociaż to mi się wydaje, mogę powiedzieć, bo ludzie, wiesz, oni już sobie też dopowiadają, że tyle czasu minęło, na pewno się skończyła. Ja teraz nie czekam na drugą i no nie jak czekam na drugą, jak kurwa pierwsza się skończyła, no to o czym mówimy, no. Dobra, ale jest jeszcze z 212, jest jeszcze jedna sprawa, w którą, bo chodzi mi bo tam Ferrari się dość mocno angażował w to mówienie o twojej sprawie, czy ty również jego pozwałeś i ta sprawa jest w toku, czy nie? Tomku, wyobraź sobie sytuację, że prowadzę pierwszego kurwa streama, mam nadzieję, że nie ostatniego na Kiku i kto do mnie napisał? Mój ukochany adwokat. W jakiej sprawie? W sprawie Amadeusza Ferrariego. Ja poruszyłem tą kwestię, bo ja się śmiałem, że w sensie nie poruszyłem jej, bo ja to zobaczyłem dopiero po streamie, bo nie chciałem jakby tam, wiesz, też angażować się emocjonalnie, ale jak ja to zobaczyłem, no to wpadłem w euforię, bo wyobraź sobie sytuację, która miała właśnie miejsce 2 lata temu, tak? Ten bezczelny typ zaczął mnie obrażać na prawo i lewo. Dopisywał do mnie różne jakieś takie, wiesz, i przymiotniki, i zajmiki, i co by tutaj nie było, że jakąś coś dosypałem, no stary, no cuda na kiju. Wiesz, no naprawdę włosy wypadały nawet mi, gdzie ja mam ich dużo. I teraz tak, 2 lata, nic, cisza. No bo on albo go w domu nie było, albo to, policja powiedziała, że ona to zweryfikowała, tam gdzie jest zameldowany, bo wiesz, to jest skrzyżowany list, on współpracuje ze swoim tatą, pociąga za sznurki, bo to jest osoba na pewno w jakimś stopniu wykształcona, jeśli chodzi o te wszystkie takie firmy, prowadzenie działalności i tak dalej. No i on sobie gdzieś wyjechał na Maltę, ma to wszystko w dupie, te listy przychodzą, no ale Ferrariego nie ma. Tak jak wiesz, on nie istnieje, on walczy na tych galach, nie galach. To ja się pytałem adwokata, to czemu policja czemu nie możemy poinformować sądu, że on na przykład walczy, tak? I żeby, no nie wiem, tak jak tam Gochę zwinęli, no to ja nie mówię, że mają zwijać Amadeusza, ale niech mu to doręczą. Osobiście ja mogę nawet to zrobić. To tak nie działa. Możemy napisać do Fejmu. Wiesz, co Fejm powiedział? Że Fejm nie reprezentuje takiego zawodnika. Z takim zawodnikiem nie jest rozliczany. No bo jest rozliczany z jego ojcem. Więc to był szachmat taki dosyć poważny. Rozumiesz? Czyli te sprawy wytoczyłeś, ale cały czas nie można doręczyć mu zawiadomienia i ta sprawa się nie toczy, tak? Toczy się, bo jednak tam, wiesz, ktoś mądry coś pomyślał w tej sprawie, że to tak nie powinno być. Tak, no bo ja tam słyszałem na przykład taką teorię, ty pewnie też, bo tam jesteś na bieżąco w tych tematach, bo to teraz jest mega popularne, te wszystkie pozwy, no kiedyś tego nie było, tak? No, że po 3
Tak. ciebie Tomek Jest posłuchał. uznane za doręczone, tak. No tak, no ale no niby to nie działa. No kurwa Maciek, to działa czy nie działa? No to ja już nie rozumiem. No ale ostatnio dostałem, uwaga, zawiadomienie, przeczytam wam. Sekretariat Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotów w Warszawie. Tutaj tam wydział karny, bla bla bla. I teraz odbędzie się w dniu 15 września 2025 roku o godzinie 14:30 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotów przy ulicy tam bla bla bla, tak? I to jest właśnie, uwaga, w sprawie z oskarżenia prywatnego wniesionego przeze mnie do Mateusza Nośnika. Tak jest. Dobra, tak jest. dobra, Michać, to mamy, to jakby ja nie chcę też przez telefon kontynuować, bo to jest takie kurwa, jeszcze w samochodzie jedziemy, a dobra, proszę. Słucham, też wam coś tu przygotowałem, bo wy ciągle się tutaj, prawda, musicie trudzić. Ja teraz chcę wasze tutaj, bo jesteście zmęczeni, ja to wszystko rozumiem, no to teraz taki szybki quiz. Już wam tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Jest jedno pytanie, ono jest oczywiście za 1 000 000. Tak jak wspominałem wcześniej, wszystkie koła ratunkowe już wykorzystaliście. No. Więc słuchajcie uważnie. Jakiej przenośni używał Sylwester Wzdręga, strasząc Boxdela, tak zwanego Buxtona w 2024 roku? To było gdzieś rok temu. Było o tym głośno. Jakiej przenośni używał? Jakiej przenośni? Uwaga. A. Olbrzym idzie. B. Olbrzym kuca. C. Olbrzym siedzi. D. Olbrzym wali kloca. Olbrzym idzie. Odpowiedź A. Olbrzym idzie. Proszę zaznaczyć. Ale pamiętaj, że współpracujesz z Arkiem i Arek też ma zdanie, bo Arek nawet nic Arek? nie ma. A. Odpowiedź A. Arek też mówi odpowiedź A. Bardzo dobrze, wygraliście 1 000 000 i teraz słuchajcie, bo to jest nawiązanie do jakby dalszej części. Wy sobie słuchacie, ja teraz mówię, tak? I teraz na koniec chcę wam coś przytoczyć, bo dla mnie osobiście to jest bardzo ważne, bo kiedyś to usłyszałem i wydaje mi się, że jego to też dotyczy. Powiem, z każdej autobiografii, a chodzi mi o sławnych ludzi, możemy coś wyciągnąć, tak? No. Coś wartościowego. W tym przypadku będzie tak samo. I nawiążę do Kennego Westa, a dokładniej do trylogii, która odnajduje się na Netflixie. Nie wiem, czy oglądaliście, to jest trylogia poświęcona jego całej karierze. No i w pierwszym odcinku, no to już wam tutaj uchylam rąbka, w pierwszym odcinku, jakoś w połowie, pada zdanie do głównego bohatera, czyli do samego Kennego, przez od jego mamy, tak? Bo tam był taki fajny, wartościowy dialog z jego mamą. I jego mama mówi do Kennego następująco. W tłumaczeniu oczywiście. Olbrzym patrzy w lustro i nic nie widzi. Mówi mama Kennego Westa, pani Donda. Kenny, tak samo jak wy teraz z Arkiem, siedzicie zdezorientowani i nie za bardzo rozumiecie, co te słowa znaczą. Mama szybko wyjaśniła, mówiąc: wszyscy widzą olbrzyma, ale nie dostrzega... Przepraszam. Wszyscy widzą olbrzyma, ale on nie dostrzega siebie. Gdyby to zrobił, mógłby zatracić się w swoim odbiciu. To już wiecie, co zrobił Sylwester Wardęga. Życzę tobie, Tomku i Arkowi, żeby wasze ego nigdy was nie pochłonęło. No właśnie. Ale my, Michał, to ja teraz tylko ci powiem, że my od kilku programów zauważamy właśnie niektórych twórców problem z tym ego i to nas nie bodzi, nikomu nie dokucza, ale ich to gubi. I Sylwek jest jednym z nich. Dosłownie, ja też byłem osobą rozpoznawalną, bo no, popularną to może jest, wiesz, popularny to może być Robert Lewandowski. Byłem tam rozpoznawalny i też ciągle się działo mi w głowie właśnie to, żeby się kurwa nie zatracić, żeby być normalnym Michałem Gałą, takim jakim byłem tutaj, tak, w moim jakby domu rodzinnym, pomimo, że wiesz, gdzieś tam coś osiągnąłem, tak? No i tak samo życzę wam, żebyście właśnie to pamiętali, bo tak jak mówisz, dużo osób o tym zapomina, to jest mega kurwa ważne w tym świecie. Trzymaj się, Michał, dziękujemy bardzo za info. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Hej. Cześć. I co teraz powiesz? Powiem ci, że historia z mamą Kanye Westa naprawdę policja za nami jedzie. Widziałem wcześniej stali, zatrzymywali. Policja za nami jedzie, a ja mam piwo, ale na szczęście kierowca może chyba, nie? Czeskie. Bo oni przy tym stali tam na stacji i oni się zesrają jak nie czeskie. Dobra, kochani, rozłączamy się. Albo dobra, dam jeszcze kamerkę, bo może być zatrzymanie przez policję. Zobaczymy, czy będzie, bo nam właśnie nas mijają. W Polsce nie możesz mieć piwa tak chyba nawet z przodu. Nawet ja chyba nie mógł pić. Zobaczymy, co oni nam zrobią. Nie. No jaka policja? Arek, Pańcula.